Dobry wieczór wszystkim w Pauper Dojo. Dziś znów jestem to ja, Radomir, i cykl, który dość się zmienia w czasie. Gotuj z Radomirem. Na początku próbowaliśmy robić deki na bieżąco, ale okazało się, że jest to dość tytaniczne, żeby zmieścić się w 4 godzinach, więc powoli zmieniamy to w cykl w ogóle o brułowaniu. I moimi gośćmi będą zawsze ludzie, którzy właśnie chętnie tworzą własne konstrukcje. I dziś ze mną jest mój gość Mikołaj. Cześć Mikołaj. Halo. Cześć, dobry wieczór. Witam wszystkich. Ale cię zacząłem podwójnie słyszeć. Dobrze, to w takim razie powiedz, proszę, ja będę cię musiał tu nie odsłuchiwać zaraz, znowu problemy techniczne. Zacznij kilka słów o sobie, nie wiem, gdzie grasz, od kiedy grasz w Paupera, od kiedy grasz w Magica. W Magica ogólnie gram od czasów gimnazjum / liceum. Wtedy jeszcze w Toruniu, także pozdrawiam tutaj z miejsca całą toruńską scenę, w szczególności najpotężniejszego ze wszystkich sędziów. No i potem, gdy skończyłem szkołę średnią, wtedy oczywiście to było granie tylko i wyłącznie w takim formacie jakby FNM-owym, LGS-owym, plus ewentualnie jakieś NQ, jeśli się zdarzyło akurat w Toruniu. Raz mi się tylko zdarzyło na jakiś turniej pojechać poza miasto. Później na studiach miałem tak naprawdę dość dużą przerwę od Magica związaną z wyprowadzką do innego miasta, też z brakiem chęci jakby poznawania nowej sceny, nowych ludzi i innymi zainteresowaniami w tym czasie. No i mój powrót do Magica był spowodowany tym, że w pewnym momencie pojawiła się, nie wiem, pewnie tutaj przez graczy Paupera akurat w niezbyt dużym poważaniu będąca Magic Arena, czyli był sposób, żeby w jakimś tam początkowo ograniczonym czasie coś sobie poklikać. No i jak pograłem troszeczkę na tej arenie, to zaczęło mnie irytować, że poziom gier jest dość niski. Generalnie wtedy jeszcze było mało formatów, mało kart. Do wyboru były jakieś eventy w standardzie, plus jakby aktualne formaty limited, więc stwierdziłem, że mogę spróbować grać na modo. No i ponieważ jakby tutaj wybór padł na Pauper, ponieważ był to po prostu najtańszy format, w tamtym czasie chyba to był 2019 rok. Stwierdziłem, że zacznę grać Mono Red Burnem, taką wersją jeszcze z Curse of Pierced Heart, z Gitu Lava-Runnerami, z Thermalchemistami. No tak, to pamiętam, ale to czekaj, który to był rok, mówisz? To był rok 2019. Okej, to pasuje. Przed panem tak. Jeszcze Arkum Astrolejba, który wtedy terroryzował dobrze. metę. To rzeczywiście pamiętam wtedy te konstrukcje dokładnie w ten sposób. Tak. No i okazało się generalnie, że po prostu jakoś się te playpointsy Tixy zbierały. Potem zacząłem grać challenge, zacząłem grać innymi dekami, zacząłem grać też inne formaty. No a na żywo, jeśli chodzi o granie na żywo, to ten powrót jest jakby jeszcze bardziej niedawny, bo w zasadzie kończąc studia jeszcze w Łodzi, zacząłem troszeczkę grać modern jakby w LGS-ie raz w tygodniu. No a po przeprowadzce do Warszawy, która nastąpiła, teraz jestem, nieco ponad 2 lata temu, ze względu na to również, że Paprykarz się przeniósł do Warszawy jako cała seria. Była jakaś opcja takiego grania, powiedzmy, semi-kompetytywnego, co jakby zawsze mnie akurat w Magicu pociągało, bo raczej jestem takim typem gracza po prostu. No i przez to zacząłem grać więcej na żywo, zbierać karty z powrotem fizyczne, a ponieważ jakby Pauper nadal gdzieś tam uważam za mój ulubiony format, grywam go jakby w dominującej części, oczywiście z przerwami,
no to w momencie, kiedy się dodatkowo jeszcze centrum MTG zmieniło lokalizację na taką, do której wygodnie mi było dojeżdżać, to powróciłem też do grania takiego w formacie FNM-owym czy LGS-owych eventów. No dobrze. Pozdrawiam już kolegów z czatu. Tak. Nie wiem jak tam tym razem, ponieważ ostatnio, no niestety, moje problemy z netem są jeszcze większe niż problemy z Prospero, więc w razie jakby się okazało, że czat się przerywa i zaczyna być nieoglądalny, to no, trudno, już nie będę tym razem próbował naprawiać tego w trakcie, bo potem się okazuje, że nieoglądalny jest zapis, który znowu wklejamy na YouTube, więc już w sumie zostawimy niestety tak jak jest, nic z tym nie zrobimy. Net jaki jest, taki jest, mam nadzieję, że będzie dobry. Więc ja tu po prostu trzymam kciuki i modlę się do bogów internetu, żeby dziś byli łaskawi. W każdym razie teraz powiedz mi, bo tak, znamy Twoją historię mniej więcej grania i gracza, ale dziś właśnie jesteś w odcinku o gotowaniu, czyli odcinku dla ludzi, którzy lubią tworzyć własne konstrukcje. I powiedz, czy często to robisz, czy tylko zrobiłeś wyjątek dla deku, którym dziś będziemy obracać? Czy masz jakąś historię z tym związaną? Nie, ja generalnie to od razu uprzedzam, że nie jestem typem deck buildera, nie lubię, jakby nie przepadam za graniem rogue deckami, raczej uprawiam bezwstydny net decking, ewentualnie personalizuję sobie listy, jeśli jakimś deckiem więcej pogram, to widzę to czasami, że jakieś karty mi nie pasują i jakieś ewentualnie drobne tweaki wprowadzam. Natomiast no, po unbanie High Tide'a, tak szczerze mówiąc, to może troszeczkę przeceniłem siłę tej karty, natomiast no, takim moim pierwszym pomysłem było to, że ponieważ kojarzyłem już takie kiedyś w Familiarsach motyw grania Sage Row Denizenem, który mógł milnąć cały deck przeciwnikowi, no to stwierdziłem, że jakby to pasuje do High Tide jak ta lala. No i czekałem aż takie deki w postaci dyskusji, czy pomysłów, czy już nawet jakichś pucharków zaczną się pojawiać. No a ponieważ się nie pojawiały, a wydawało mi się to jakby potężne kombo, no to nie miałem wyboru i nie chcąc musiałem sam troszeczkę nad tym usiąść. Okej, czyli jesteś głównie graczem, a nie tworzycielem deków, ale tym razem po prostu okazało się, że Hive Mind cię zawiódł. Tak, ja swoje, że tak powiem, tutaj tworzeniem deków się wysycam grając w Limited, natomiast jak gram w Constructed, to zostawiam to raczej innym. Rozumiem. No to w takim razie nie przedłużając, możemy zobaczyć, ja tu wrzucę Twój ekran. Jesteśmy w tej chwili na ekranie, na którym widzimy Twoje deki na MTGO. No i zobaczmy, jak wygląda Twoja konstrukcja. Tak, zdradzamy, jest to High Tide. Dobrze, wyświetlę aktualną listę, natomiast zanim ją zacznę omawiać, to może powiem mniej więcej w skrócie takim, jak ona powstawała, bo już też dokładnie tych wszystkich iteracji nie pamiętam. Natomiast no, takim moim oryginalnym pomysłem to no, miałem pomysł, że będę zabijał grając 2 High Tide'y, Sage Row Denizena i Archeomancera i myślałem początkowo o 2 wariantach, właśnie wersja Mono Blue, a druga wersja no to po prostu familiary, które zamiast Bounce Landów grałyby dualami z typem Island i dorzucałyby 4 High Tide'y, pewnie ucinając jakieś karty po prostu. No po zagraniu już pierwszej ligi w sumie stwierdziłem, że tak powiem zestaw tutaj do manipulowania drawem powoduje, że łatwiej jest mi dobrać trzeci efekt High Tide'a niż pierwszego Sage Row Denizena. No a z trzecim High Tide'em mam nieskończoną manę, a z nieskończoną maną mogę dobrać cały deck i cały graveyard, więc ta karta poleciała.
No i wtedy jako wincon został wybrany Stream of Thought. Początkowo jeszcze grałem Deep Analysis, żeby móc w swojej turze wygrać, każąc przeciwnikowi dobierać karty, natomiast no, w gotowaniu okazało się, że jest to niepotrzebne, a jakby zagrywanie tej karty for value przez to, że jakby w żadnym z trybów mnie tak naprawdę nie interesowało. Tak naprawdę początkowe listy były bardzo podobne do tej końcowej. Potem testowałem troszeczkę różnych rzeczy, które się kończyły niepowodzeniami. Głównie tutaj bawiłem się z takim większym toolboxem pod Merchant Scrolla, żeby mieć, powiedzmy, odpowiedzi na więcej wariantów. Natomiast ostatecznie stwierdziłem, że po prostu ten wariant, gdzie mam jeden dispel i jeden capsize, który odpowiada na dowolny permanent, jest wystarczający, a wolę mieć bardziej konsystentny deck. I jeszcze kartą, która może troszeczkę dziwić, to jest Meeting of Minds. I jest to karta, która wzięła się z tego, że znaczy grając te ligi, zauważyłem, że w wolniejszych matchupach przez to, że jakby zaczynając turę chcę zagrać, nie wiem, 2 high tidy, no to tak naprawdę jeśli te high tidy zresolwują, to zostaje mi 5 kart na ręce i za łatwo jest czasami przeciwnikowi mieć interakcję i wystarczającą interakcję, żeby uniemożliwić mi combo. Dlatego no, szukałem jakiegoś sposobu, żeby do większej jakby efektywnej ilości kart móc dojść w turze przeciwnika, żeby móc podwoić manę, mówiąc w skrócie, w niektórych matchupach. Jeszcze taką jedną rzecz, nad którą myślałem, ale której w sumie nie testowałem, to był taki transformatywny sideboard, bo może przepraszam. O, to z zaskoczenia monoblack. To nie to. To coś takiego byłoby, czyli po prostu transformacja do tak naprawdę gorszej wersji Blue Terrora, gdzie wysajdowalibyśmy całe combo i wrzucali pakiet ten ze stworami, ale generalnie jak na combo deck, to zaskakująco dobry jest win rate tego decku post sideboard, więc takie pomysły sobie odpuściłem. Tej wersji familiarsowej ostatecznie w ogóle nie testowałem. Tak naprawdę to jest jak wystarczająco dobrze działa to, co wymyśliłeś, to już człowiek ma takie poczucie, że lepiej jest tweakować to, co masz i jakby wpada się w to lokalne optimum, tak? Tak, plus akurat familiarsami to tam ludzie troszeczkę grali, więc jakby ten problem się gdzieś tam rozwiązywał poza mną. No i jedyną jeszcze rzeczą, nad którą bym się mógł zastanowić przy liście, to jest czy da się jakoś matchup z wróżkami w dowolnym wariancie poprawić, ale wydaje mi się, że jest to niestety niemożliwe. Czasami w Magicu trzeba mieć złe matchupy. Zdecydowanie tak, zdecydowanie się zgadzam. No i co? No i mogę już przejść w sumie do omawiania tej konkretnej listy ostatecznej, którą gram obecnie i już jej nie będę zmieniał, bo nie planuję tym deckiem grać w najbliższym czasie więcej. Także tak, najpierw mamy combo package, czyli high tidy, archeomancery, snapy i flickery. Koncepcja jest bardzo prosta, z 3 efektami high tide'a, archeomancerem w stole i snapem lub ghostly flickerem. Mamy dowolną skończoną ilość many. Mając dowolną skończoną ilość many, flikując archeomancera i dowolnego innego stwora albo capsizując z buybackiem archeomancera, dobieramy cały deck, cały graveyard i zagrywamy Stream of Thought, żeby przewinąć przeciwnika. Możemy jeszcze capsizem wrócić mu wszystkie permanenty na ręce. Online tego zazwyczaj nie robię, bo po prostu zajmuje to za dużo czasu, ale na żywo jak najbardziej. Deck był od początku w ogóle budowany z myślą o graniu IRL, natomiast no, testowany był siłą rzeczy na modo, więc tutaj wszelkie optymalizacje, żeby grać szybciej na modo, ich nawet nie rozważałem.
Teraz tak, no bardzo istotną rzeczą, która sprawia, że deck jest bardzo konsystentny, jest 4 augurów i 4 archeologistów. Przez to, że gramy dużą ilość speli, hit rate jest bardzo wysoki, kopiemy się szybciej do elementów combo i poza tym mamy całkiem niezłe defensywne ciała, które no, są MVP wielu matchupów, bo w matchupach z małymi stworami po prostu są blokerami. Jeśli gramy z dużymi stworami, to zazwyczaj są w stanie i tak nam kupić turę. No tak, nawet Tak. jakieś duże stwory z tramplem, no jednak tu Tak. 3 albo 4 damage jesteśmy w stanie wyblokować, więc no jest to zdecydowanie dość dużo, jak na deck, który no spokojnie tam pewnie w 5., 6. turze jest się w stanie kręcić. Tak. I tutaj jeszcze widzę, że jest pytanie z czatu, czemu nie planuję grać więcej tym deckiem. No głównie dlatego, że jakby jest z tego w tym momencie minimalna korzyść, bo gameplayowo już nie mam wrażenia, że mój skill grania tym deckiem rośnie, a jeżeli chodzi o jakby deck building, to no tak to jest, że wybieranie tej 58, 9, 60 karty do decku odbywa się na podstawie bardziej intuicji, jakby w graniu na żywo ona jest za mało tych sytuacji, żeby dało się obiektywnie na tej podstawie stwierdzić, która karta lepiej performuje i głównie dlatego. Natomiast jeśli by się zdarzył jakiś większy event, na przykład gdybym grał na Paupergedonie najbliższym, co niestety nie będzie miało miejsca, no to wtedy jak najbardziej myślałbym bardzo mocno o graniu tym deckiem i najprawdopodobniej byłby to mój wybór. Dobrze, w slocie two dropów, wracając do omawiania listy, gram jeszcze 2 merchant scrollami. Może się wydawać, że to jest mało, natomiast w zasadzie rzadko kiedy chcę zagrywać więcej niż jednego. Znaczy zdecydowanie preferowanym two dropem jest stwór w tym slocie. Natomiast przy 8 two dropach jest to troszkę mało konsystentne. Tak naprawdę ten merchant scroll najwięcej value robi, kiedy po prostu leży w grobie i może w kluczowym momencie już z nieskończoną maną być targetem dla Archeomancera, kiedy brakuje nam flickera. No tak, w sumie Merchant Scroll jest bardzo ważny w tej wersji dominującej, która nie ma stworów, no bo tam nie mamy tych wszystkich augurów i falagi i kopanie się po te wszystkie high tidy jest prawie że niemożliwe bez tego. A tu rzeczywiście no, przekopujesz bardzo dużą ilość swojego decku, więc rzeczywiście wyobrażam sobie, że scroll często jest zupełnie niepotrzebnym krokiem do wygranej. Jak najbardziej. I gram 10 cantripów, 4 preordainy, ponieważ no, w momencie, kiedy digujemy po konkretną kartę, to jest najlepszy cantrip. Ponder jest zazwyczaj najlepszym cantripem w pierwszej turze, a Brainstorm jest dodatkową rzeczą, którą możemy zrobić na instancie. Ma najwięcej synergii z moimi stworami. No i jest też najtrudniejszym cantripem do grania. Ilość jakby gier w Magicu, którą przegrałem przez źle zresolwowanego Brainstorma, to nie zliczę na palcach obu rąk. Także dobrze. O czym jeszcze tutaj chciałem powiedzieć? O Meeting of Minds już powiedziałem, dlaczego taki wybór. I jest ta karta, bez której sobie ten deck jakby jak najbardziej jestem w stanie wyobrazić. Po prostu chciałem coś przetestować tego typu. Ta karta fajnie działa z moich obserwacji. Natomiast no, jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład granie po prostu 12 cantripami. I wątpię, żeby się dało zagrać obiema wersjami tyle gier, żeby to jakoś statystycznie rozstrzygnąć. Jeżeli chodzi o to, czy mamy jakieś interakcje w decku, no to mamy Dispela i Capsiza i 4 snapy. Snap to jest w ogóle karta, która sprawia, że ten deck jest tak naprawdę no, tak naprawdę działa, bo granie snapa jako efektywnie time walk w wielu matchupach robi różnicę między, nie wiem, zginięciem w 4. turze od Monoreda, gdzie cofniemy Thermal Alchemista w drugiej, albo Priest of Titania cofniemy w 2. turze. I tak naprawdę ta utrata karty jest dla nas
mniej znacząca niż zyskanie tury, gdzie my w turze 4. i 5. oglądamy bardzo dużo kart z tym zestawem, który posiadamy w deku. Plan na grę jest bardzo prosty. Przeżyć najpierw, a potem zabić przeciwnika w jednej turze. Zazwyczaj tak konsystentnie się to dzieje w 5. turze. Nie dlatego, że potrzebujemy 5 lądów, tylko głównie przez to, że w 4. turze jesteśmy w stanie zobaczyć jeszcze bardzo dużo kart. Zazwyczaj po prostu nie znajdujemy wystarczająco dużo elementów przed 5. turą. Natomiast jakby 4 lądy jak najbardziej są komfortowe. No i teraz tak, można by się zapytać, jak ten deck może być konsystentny, skoro potrzebne są 3 high tidy aż, żeby tą nieskończoną manę generować. Czyli 3 kopie jednej karty. No i to tak nie do końca działa, bo nie potrzebujemy 3 high tide'ów, tylko 3 efektów high tide'a. Jeśli mamy pierwszego high tide'a i mamy Archaeomancera, to mamy drugiego high tide'a. Jeśli mamy high tide'a i mamy Archaeomancera i mamy flicker effect, to mamy trzeciego high tide'a. Także zazwyczaj skręcamy się z jednym albo z 2 high tide'ami na ręku tak naprawdę. No ale No przez tak, to, i że oczywiście tu też różnica pomiędzy tymi konstrukcjami bez kreatur, które rzeczywiście muszą tych high tide'ów uzbierać trochę. Tak, to prawda. Chociaż tam też chyba jest jakaś rekurencja z grobu. To znaczy w niektórych wersjach tam była, w niektórych nie były właśnie spell, już nie pamiętam jak się nazywał, spell za Blue, który wyciągał spell z grobu na rękę, ale to chyba też widziałem, że to nie wszędzie gra. Czasem po prostu nie gramy grobem, tylko zbieramy sobie spele na rękę. Widzę pytanie z czatu o Behold the Multiverse. Flood To of była też Recollection, dokładnie. Tak, Aimer tu podpowiedział. Tak, Behold the Multiverse też rozważałem. Po prostu pierwszą kartą, którą przetestowałem w tym flocie był Meeting i przez to, że gramy dużo stworów tak naprawdę, często jesteśmy w stanie go zagrywać efektywnie za 1 many, czasami nawet za 0. I ponieważ jakby działało to dobrze, więc nie testowałem później kart typu właśnie Behold the Multiverse, czy Reign of Revelation, czy też inne for dropy. Tam też jest taki forma na instant, który dobiera 2 karty, ale też ma cycling za 1 niebieski. Też o tym myślałem, żeby mieć te 2 opcje. No, także tak jak mówiłem, nie 3 high tide'ów potrzebujemy, tylko 3 efektów high tide'a. Więc tak w efekcie często problematyczną kartą nie jest high tide, tylko Archaeomancer, którego musimy dobrać. Mamy trochę card drawu, ale do Archaeomancera nam szukają tak naprawdę tylko cantripy, natomiast Augurzy, niestety go i przewijają, archeologiści, więc... Merchant Scrolle nie są w stanie tutaj w tym zakresie pomóc. Jeszcze wspomnę może, że przez to, że mamy 4 high tide'y, no to oczywiście w momencie, kiedy nie mamy jeszcze żadnych elementów komba, otworzymy Augura, zagramy Augura, otworzymy Snapa i high tide'a, no to w pierwszej kolejności zawsze bierzemy pierwszego high tide'a. Tak, także znajdowanie Archaeomancera jest czasami problematyczne. Tutaj jest jeden element mojej gry, który na przykład mógłbym poprawić, czyli trakowanie właśnie, gdzie ten Archaeomancer się znajduje w deku, bo często go odkładamy na bottom, czy z Preordaina, czy z Augura. No i miałem już takie gry, gdzie gdybym wiedział, gdzie ten Archaeomancer jest, to mógłbym go znaleźć deterministycznie, a tak musiałem to troszeczkę robić intuicyjnie i było to problematycznie, ale zazwyczaj się jednak udawało. No dobrze, to byłoby tyle z main decku, no bo oczywiście 16 islandów, 4 Lorieny to jest, tak, wiadomo. Myślę oczywiste. I teraz tak, sideboard. Sideboard był układany w momencie, kiedy ja ten deck testowałem, czyli no było to około miesiąc temu już. Wtedy w lidze grałem sporo na Ponzy, sporo na Elfy, sporo na Wróżki, sporo oczywiście na Awkę i Delvera. Generalnie nie polecam, jako regułę nie polecam
sideboardowania out więcej niż 4 kart z main decku. No to często właśnie w combo W deckach tak combo wygląda, deckach że jest to każda tak, karta ma tak, znaczenie. Także no, może omówię po prostu krótko tutaj konkretne wybory. Sage Row Denizen, mimo że zrezygnowałem z grania nim w main decku, to zostaje jako sideboardowa opcja versus deki, które mogą zagrać mi kombinację Duress w Stream of Thought plus jakiś sposób na zexilowanie go z grobu. Bo ja tak naprawdę mając go w grobie nadal wygrywam, natomiast no, Duress plus Bojuka Bok w tym momencie mógłby mnie zostawić bez winconów, dlatego gram jednym Sage Row Denizenem w tym matchupach. 3 gutshoty, które bardzo dobrze działają na elfy. Myślałem, że może poprawią matchup z wróżkami, natomiast no, nie zaobserwowałem tego. Jeszcze mi się tego matchupu nie udało wygrać. I mają też fajną taką interakcję, że właśnie Priest of Titania możemy zabić z Merchant Scrollem w drugiej turze. Dwa repele, które w ogóle są fantastycznym designem karty magicowej, są grane głównie w matchupach, gdzie no, pełnią rolę tak naprawdę time walka, czyli w dość szybkich dekach, na przykład w stylu Bogle to wrzucam, w stylu wall combo, gdzie to zrepilowanie overgrown battlementsów często robi grę, bo po prostu my wygrywamy turę wcześniej. Plus dodatkowo jeszcze mają fajną interakcję właśnie z samym combo, że kiedy mamy nieskończoną manę, no to Repilem i Archeomancerem też jesteśmy w stanie dobrać cały deck. Pojedynczy counterspell, którego też miałem plan testować na wróżki, tak naprawdę jeszcze nic z tego nie wyszło, ale wrzucam go też go czasami, gdy jestem na play versus na przykład Ponza. Echoing Truth, kiedy powiedzmy, no kiedy gram też przeciwko creature deckom typu elfy, typu właśnie czasami jakiś mono white, hydroblasty na monoreda, gigadrowsy głównie na deki, które chcą mnie powstrzymać grając counterspele. I tak naprawdę to są matchupy, gdzie po sideboardzie mam większy win rate niż przed sideboardem, czyli deki w stylu jakiś Jeskai Control, Dimir Control, na Trona też są bardzo dobre gigadrowsy. No i dispele w dekach, gdzie też muszę bronić troszeczkę intensywniej swoje combo po sideboardzie. I tutaj zarówno myślę o counterspellach, jak i o removalu. No i to byłoby tyle z sideboardu. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o sideboard, to absolutnie jest jakby miejsce na jakieś dyskusje, na jakiś tuning, natomiast... No też pewnie jak grałeś jakiś czas temu, no to meta się zmieniła. Jeszcze też jest tak, że no, sam jednoosobowo pewnie nie wymyślisz optymalnego sideboardu pod jakąś szeroką metę, no bo... Tak, oczywiście Merchant Scroll tylko Blue Instant, więc okłamałem bezczelnie. O, widzisz. Może jedna karta, która może zastanawiać kogoś, czemu nie ma w sideboardzie, to jest Envelope, czyli kontrowanie Sorcery Spella za 1 niebieskiej. No i dlaczego nie gram Envelopem? Głównie dlatego, że grając przeciwko Ponzie tak naprawdę zauważyłem, że po prostu trafiając land dropy zazwyczaj i tak jestem w stanie wygrać grę, a inną taką kartą, którą potencjalnie mógłbym chcieć kontrować, to jest Duress na przykład, przy czym na Duressa tak naprawdę wolę mieć po prostu dodatkowy cantrip czy osobny element combo i w ten sposób grać wokół Duressa, bo tak naprawdę gdyby mogli mi zduresować Archeomancera, to by mnie to bolało, ale ponieważ mogą mi zduresować tylko spell,
który mogę sobie wrócić Mhm. albo znaleźć inną kopię, to mnie to nie boli zazwyczaj. No i generalnie z tym sideboardem jestem zadowolony z większości matchupów, poza wróżkami, poza być może jakimiś niszowymi matchupami, o których nie pomyślałem. I o tych Mhm. matchupach wszystkich, o tych matchupach mogę jeszcze trochę powiedzieć. Tak naprawdę wymarzonym matchupem dla nas są wszelkie deki typu midrange. Czyli no, Junt myślę, że jakieś. najlepszym matchupem to w ogóle jest White Winnie pewnie, bo ten deck po prostu jest wolny i bez Guardian's Pledge'a w zasadzie nie jest, bez jakiegoś szybkiego Guardian's Pledge'a tak naprawdę nie są w Okej, stanie a wygrać. czy to, że mają mainowy Grave Hate w 4 sztukach, to cię nie boli jakoś? Nie. Okej. Nie, no bo jeśli grałem z otwartą, jeśli zostawiałem sobie otwarte 4 many, powiedzmy w turze 4, to zazwyczaj po prostu mam jeszcze dużo czasu, żeby znaleźć więcej sztuk tej karty. Mhm. A poza tym tak naprawdę ja zazwyczaj mam tam 1-2 spele zapasu, kiedy się skręcam, więc zazwyczaj po prostu raz może sfizzlować Archaeomancer i mnie to nie boli. I w ogóle od Graveyard Hate'u przegrywałem tak naprawdę sporadycznie. No i inne dobre matchupy, no to podobnie, Boros, jakiś Junt Wildfire, Tron jest bardzo dobrym matchupem, jakiś Jeskai Ephemerate i to są takie bardzo dobre matchupy. Matchupy, które uważam, że są niezłe, ale być może przy optymalnej grze przeciwników byłyby bardziej bliżej event. To są matchupy typu Delver, chociaż tak naprawdę no, sam Delver w turze pierwszej raczej równa się przegrana, ale jeżeli nie ma tego Delvera albo jeśli mogę go snapnąć, zazwyczaj udaje się wygrywać. Affinity, Gardensy, Madness, Elfy, Fiveland Spy, który jest tak naprawdę troszkę zazwyczaj wolniejszym combo deckiem. No i teraz tak, wszystkie takie te szybkie deki są zazwyczaj dość po prostu 50-50, bo zabijają w podobnej turze deki typu Mono Red, Bogle, Ponza czy RG Monsters. No i tak samo inne combo deki, czyli Wall Cycling Storm, też myślę, że to jest po prostu kwestia, kto się pierwszy zgoldfishuje. Złym matchupem myślę jest ta wersja High Tide'a spelowa, bo ona wydaje mi się, że jest szybsza od mojej. No i dramatycznym matchupem są wróżki we wszystkich wariantach, bo po prostu Spellstutter Sprite, który paradoksalnie jest moją ulubioną kartą w całym Pauperze, ten deck w zasadzie jednoosobowo masakruje. No tak, a jak już jest więcej niż jedna wróżka, to ten gutshot to niewiele pomaga, więc... Tak, i dodatkowo jeszcze dochodzi ten aspekt, że jest napór, czyli też dość szybko deck jest w stanie zamknąć gry, więc no w tej chwili mi się wydaje, że chyba najlepszą opcją jest po prostu wrzucenie 2 Giga Drawsów i modlitwa, że to się jakoś uda. Jakie są jeszcze zalety tego deku? Czemu warto nim grać poza posiadaniem zaburzeń osobowości? No to deck jest bardzo konsystentny, jeżeli chodzi o mulliganowanie. Przez to, że gramy jeden kolor many, gramy 10 cantripów za 1 many, gramy 10 two dropów, tak naprawdę jedynym powodem, żeby mulliganować rękę jest, kiedy nie mamy many albo kiedy mamy samą manę. Więc tak naprawdę klipujemy wszystkie two-landery, three-landery, four-landery, część one-landerów i w zależności od matchupu po sideboardzie czasami więcej lądów też możemy kipować. Można też pograć tym deckiem, żeby poszerzyć troszeczkę horyzonty magicowe, gdyż nie jest to taki typowy gameplay midrange'owy, kontrolny. No i można grać, jeśli jakby lokalna meta temu sprzyja. Tutaj wymieniłem, jakie deki uważam, że są łatwą zdobyczą dla High Tide'a. I deck tak naprawdę nie jest trudny do grania, bo na żywo po prostu zazwyczaj pokazujemy w 5. turze rękę i mówimy wygrałem. Natomiast no może inaczej. Sama kombo tura jest łatwa do zagrania,
może trzeba troszeczkę pograć, żeby wiedzieć, jak ją setupować. Natomiast no, na online jeszcze przy graniu online tam dochodzi ten aspekt zegara, który czasami jest problematyczny. No jasne. Ale Zdarzało chyba jest mniej problematyczny niż w tej wersji bez stworów. Bo jednak ten flicker chyba potrafi szybciej ci zbudować combo, nie wiem. Czy... Nie mam porównania. Generalnie Mhm. zazwyczaj jestem w O, stanie pozdrawiamy nie kręcić GMT, się który na. jest w Gdańsku. Zazwyczaj jestem w stanie nie kręcić się na Mhm. 3 high tide'ach grając na modo, tylko na większej ilości, więc wtedy to idzie szybciej. Natomiast no tutaj mam taki przykład rozgrywki, którą przegrałem na czas, gdzie właśnie miałem na styk Pozdrawiamy tych Elfu. elementów Polskiego Pauper komba. Discorda. Miałem na styk tych elementów komba Mhm. i musiałem się kręcić, generując w pętli jedną manę, bo tu chyba nawet nie miałem snapa, tylko z Ghostly Flickerem musiałem się kręcić i to wtedy rzeczywiście zajmuje dużo czasu. Natomiast jeśli mamy tych high tide'ów, tak naprawdę najwięcej zyskujemy na zegarze, kiedy zamiast 3 high tide'ów mamy 4, bo wtedy jeden cykl snapa zamiast 2 many generuje 4 i to o połowę skraca No tak, nam tak. ilość jego wykonań. Mhm. No i jeszcze na dowód tego, że sama kombotura nie jest trudna, to w tym tygodniu zagrałem sobie 3 ligi, zdarzył się turn free kill i nie wiem, czy tutaj może dla osób z czatu, tych nielicznych masochistów, czy wszyscy widzą tutaj tego wina? Bo to jest tak naprawdę jeden z trudniejszych. No, trudniejszych nie będzie. Zagadka, no dobrze, to pewnie zakładamy, że tu trzeba zacząć od high tide'a, żeby wykorzystać swoją manę. Drugi rond już wtedy nam daje 2 i teraz pytanie, czyli pewnie drugi high tide zostaje nam 1 mana w puli. Wtedy... Dobra, czyli mamy łącznie 3 many, to jest trzecia tura, tak? Czyli wystawiliśmy lenda, tak? Tak, wystawiliśmy ląd. Wystawiliśmy, czyli Mamy łącznie 4 many po tym, co powiedziałeś, bo trzecia element już da 3. Okej, czyli mamy 4 many, mamy snapa na ręce, tylko pytanie, co my chcemy w tym momencie snapować, bo jak mamy 4, musimy rzucić snapa, więc nie możemy sobie snapować Archeomancera na razie, więc snapa rzucamy powiedzmy na cokolwiek, w sensie pewnie nasz Augur na ręce może się przydać. Odtapowujemy 2 lędy, więc w tym momencie mamy 8 many, tak? Bo lędy dają po 3, tak? Czyli mamy 8, tak, dają po 3. rzucamy. No i teraz tak, Merchant Scroll nie wiem, czy jest nam potrzebny, szczerze mówiąc. No potrzebujemy 3 efektów high tide'a, żeby mieć nieskończoność many. Archaeomancer może nam wrócić high tide'a i w tym momencie rzucimy, czyli będziemy mieli jeszcze 3 many w puli, ale czekaj, nie, bo będziemy mieli 1 many w puli więcej, bo rzucimy high tide'a zatem, więc będziemy mieli 4 many w puli. Z Merchant Scrolla możemy, no nie, szukam jak znaleźć w tym momencie Ghostly Flickera, bo Merchant Scrolla trzeba rzucić, ale brakuje mi 1 many. Trzeba rzucić Merchant Scrolla po high tide'a, to może tyle podpowiem. Aha, tylko to trzeba rzucić Merchant Scrolla po high tide'a, to w tym momencie, czyli czekaj, robimy to, czyli trzeba to zrobić przed Archeomancerem, bo Archeomancer musi pójść po, Archeomancer by musiał pójść po Merchant Scrolla, żeby znaleźć Flickera, tak? Bo Flicker jest nam, czekaj, podpowiedz, czy Flicker jest nam potrzebny, tak? Dobra, to ja może powiem po prostu. No, to dawaj. Zagrywamy high tide'a, z drugiego lądu high tide'a 1 mana w puli. Tapujemy trzeciego islanda, mamy 4 many w puli.
zagrywamy snapa w cokolwiek, może być w Delvera, odtapowujemy 2 lądy. Z 2 many w puli zagrywamy Merchant Scrolla po High Tide'a, Mhm. zagrywamy trzeciego High Tide'a, zostaje nam 2 many w puli, Mhm. tapujemy pozostały odtapowany Island do 6 many łącznie, zagrywamy Archeomancera w snapa, robimy nieskończoną ilość Okej. many, No dobrze. znaczy dowolną skończoną ilość many, zagrywamy Archeomancera w Merchant Scrolla, znajdujemy Flickera i znajdujemy Wina. Okej, no dobrze, to I to jest taki, to przegapiłem jest linię. trudniejszych nie ma tych tur. No to była dość Ale oczywista jak się linia, pierwszy którą raz widzi przegapiłem, deck, to Archeomancer jak w się snapa. pogra trochę tym deckiem, to się te rzeczy widzi szybciej. No dobrze. dobrze. Tu jeszcze mam ciekawostkę. Win co prawda w trzeciej turze, ale udało się na 2 lądach skręcić. I to byłoby tyle, co mam do powiedzenia na No temat to decku. chyba Nie wiem, czas czy masz jakieś odpowiedźliwy. pytania ty albo ktoś z czatu jeszcze? Bo jeśli Znaczy, nie, to przejdę po prostu do że na pytania grania w możemy komputer. odpowiedzieć w trakcie grania, bo będziemy mieli pewnie trochę momentów, trochę przerw. Tak, ja od razu tylko uprzedzę, że oczywiście tą fazę setupowania mogę komentować, natomiast ja mam niepodzielną uwagę, więc w momencie, kiedy będę klikał sobie robiąc manę, no to wtedy będę musiał się na chwilkę wyłączyć, bo inaczej ja po prostu miskliknę Jasne. i się przegra Tak, wygrana i gra. Dobra. spokojnie i tak wiemy, jaki będzie wynik, bo klątwą Pauper Dojo jest to, że nikt nie robi 0,5 i nikt nie robi 5,0, więc to po prostu wiemy, że będziesz gdzieś pomiędzy 4,1 a 1,4. Klątwę 0,5 to mogę w bardzo łatwy sposób przełamać. Wystarczy skonsitować wszystkie 5 gierek. Nie, tego nie robimy. Ajajaj. No dobrze. Tu jeszcze kiedyś była tradycja snajpowania, ale tu też myślę, że możemy nie utrudniać. Gracze Paupera to są mądrzy ludzie i oni szanują swój czas, także... Tak. Zioma z pierwsze 5-0 wierzę. Tu komentarz Rybaczewa. No, na razie mi się udało tylko 1 pucharek tą talią zrobić, także wątpię. Natomiast ogólnie jakby przez to, że zagrałem tych lig trochę i pograłem też tym deckiem w zasadzie cały ten sezon Ligi Pauperowej, zagrałem tych lig między 20 a 30, tą wersją już finalną i tylko raz zrobiłem mniej niż 3 winy i tak samo na żywo. Tylko raz miałem negatywny win rate, więc jakby czuję się wystarczająco pewnie, żeby powiedzieć, że deck działa. Tak, w tym momencie. No jest to bardzo ciekawe, że jednocześnie zrobiłeś tak dużo pozytywnych wyników i tylko jedne 5-0. Można powiedzieć, że to jest dość duży pech w takim razie. Czy ja wiem? No tak matematycznie zakładając 60%. Na 20 razy, gdzie zrobiłeś 3-2 bądź lepiej, to nie wiem, jak tam matematyka. No nie wiem, przy 60% win rate się robi powiedzmy 7% pucharków, a pewnie ten win rate jest na pewno niższy, więc no dobrze, ja sobie zaznaczę. No tutaj akurat trafiliśmy rękę bez lądów, więc będziemy mulliganować. Bardzo dobrze, prezentujesz wszystkie możliwości tego deku. Dobrze, teraz mamy 2 landy, that's good. Mamy Merchant Scrolla, nie jest to twój ulubiony 2-drop i nie mamy też żadnego ze wszystkich twoich. Tak, ale to jest skip, pozbywamy się Dispela. No i jest to zdecydowanie under average ręka. No tak, nie masz zobaczymy. żadnego cantripa za 1 many, a masz ich dużo, masz najgorszy z możliwych twoich 2-dropów, więc okej. I to jest Ale Spy gramy prawdopodobnie. na... A nie. Nie, to są wole. To są wole.
To no, musimy być szybcy w takim razie. Na razie nie sajkluję tego Loriena. Pytanie, czy chcę zagrać Mhm. tu Merchant Scrolla? Chyba No, chcę. chyba nie masz lepszego. Masz już Flickera i masz High Tide'a, więc wiesz co. Tak, jeżeli znajdę Arkomancera, to jest win. Mhm. A pas wiadomo, że Wole pisze Aimer. No ja nie wiem, nie znam randoma, także. No tak. No oczywiście. Trzeba czytać, a pas wiadomo. No jest to, trafił ci się Jest to dość chyba znany dobry. zawodnik. Tak, i chyba dość dobry gracz. W tej chwili już na pewno wie, przeciwko czemu gra. No, ponder jest lepszy niż nic i po ponderze możemy sobie. Aha, czy teraz chcemy ponder, a potem Lorien? Pewnie tak. Pewnie ten Lorien. Przez to, że tak naprawdę mam już wina na ręku, to tak. Zagranie pondera też pozwala mi znaleźć tu dropa, ląd i spell i zagrać. Mhm. Okay. Jest i on. Jest i on. Pytanie, czy. Okej, my go chcemy w następnej turze, więc Island, Archaeomancer, a po Archaeomancerze to możemy w sumie już. To już nas nie obchodzi. Chociaż czekaj. No, w tym momencie to musiałbym jeszcze liczyć na to, że ten Archaeomancer mi znajdzie z Lorien Revealed, tak? Zagranie, więc w czwartej turze raczej nie wygram. Pytanie, czy chcę snapować Overgrown Battlementa tutaj. Myślę, że mój przeciwnik też w czwartej turze nie wygra. No właśnie mógłbyś się pokusić, skoro ten snap nie za dużo ci daje. Pytanie, czy będziesz chciał snapować w odpowiedzi na enchantowanie go? No, jest to lead. Może można by się było pokusić o tego snapa w tego Battlementa, bo chyba tu nie było drugiego lądu, więc mocno by go spowolniło. Dobra, teraz mam opcję taką, żeby zagrać High Tide, Archaeomancer, High Tide, snap po nieskończoną ilość many i cofnąć sobie w końcu Lorienę i liczyć na to, że w tych 3 kartach coś znajdę i ja chyba to zrobię po prostu. Także. No, chyba nie ma co ryzykować, bo oponent może mieć dużo do powiedzenia. Także 6 many, czyli pierwszego snapa i tak bym musiał zagrać w tego pana. Dobra, to zagramy sobie pierwszego snapa w. I cofasz High Tide, okej. Teraz niestety muszę. Dużo klikać. Teraz mam najgorszy możliwy scenariusz pod kątem zegarowym, czyli właśnie ten wariant, gdzie generuję mało many. A muszę od razu zrobić bardzo dużo, bo może być tak, że po prostu z Loriena dobiorę od razu Stream of Thought, który zagram. A to czy nie mogłeś więcej razy po prostu flickerować Archaeomancera i Islanda, żeby. Czekaj, nie mogłeś, bo zawsze Nie. okej. W tej chwili jesteś na. Rzuciłeś High Tide'a 2 razy, tak? Rzuciłem High Tide'a 2 razy. Trzeci efekt miałem z Archaeomancera. Jest tutaj szansa, że nawet jak nie trafimy, to będziemy mieli jeszcze jedno podejście w kolejnej turze. No dobrze, to chyba tyle many wystarczy na razie. Tak? Nie. Czy. Muszę Nie? zrobić od razu tyle, żeby jeśli dobiorę Stream of Thought z Loriena i nic więcej, móc je zagrać i wygrać. Aha, no tak, ponieważ potem nie Także będziesz miał szansy na to, żeby 40, kontynuować. 48 many, a na to potrzebuję Mhm. 5, więc muszę mieć przynajmniej 53 many.
Niestety. No przynajmniej biorąc pod uwagę też to, że możesz mieć chaina na przykład jakiś, nie wiem, ponder w pondera, więc pewnie jeszcze potrzebujesz taki zapas 10 No, powinienem many. tak naprawdę zrobić trochę więcej. Mhm. No niestety przeciwnik nie może ci się poddać, ponieważ Nie może, nie bo masz, nie nie widzi masz wina, nie? deterministycznego combo. Nie mam. A akurat zaletą tego deku jest to, że to combo jest często deterministyczne. Tutaj akurat się Mhm. w pierwszej gierce tak trafiło. No przynajmniej widzimy wszystkie twarze tego deku. Niestety w papierze byłoby to o wiele, wiele prostsze. Tak, w papierze bym zadeklarował, że mam 1 000 000 many. Dobra, ja myślę, że dojadę do 70 i tyle, Mhm. bo zegar też jest niestety zasobem. Tak. Tu w papierze używasz zegar obu graczy, u siebie na modo niestety tylko swój. Ja uważam akurat, że to jest zaleta modo. Mhm. Zwłaszcza jako osoba, która ma pewne opory przed wzywaniem sędziego w sytuacji, kiedy Mhm. no, tempo gry przeciwnika jest niesatysfakcjonujące. Niestety. No tak. No często to wynika po prostu na turniejach z tego, że ludzie mają nieograny deck albo są zestresowani Ja turniejem wiem. i tak dalej. Więc no, często to nie jest slow play i to nie jest do końca ich wina, no ale fakt, że jeżeli jesteś bardzo ograny ze swoim deckiem i robisz wszystko najszybciej jak to możliwe, no to czujesz. Ja po prostu jestem za miły dla ludzi i zawsze płacę po prostu wygórowaną cenę takich Mhm. zboczeń. Dobra, ile to jest? 67, to jeszcze... To ostatni. I teraz będzie... No dobra. 71. I proszę Lorien. Państwa, w końcu to, na co wszyscy czekali, jest to Lorien i Lorien. Chwileczkę, teraz tak. Tak. Snap kupuje nam jeszcze jedno podniesienie Loriena. Czy zagrywasz tego High-Tide'a od razu? Tutaj nie zagrywam, dlatego że gdybym nie trafił, to będzie mi łatwiej spróbować się w kolejnej turze jeszcze raz skręcić. Mhm. Mógłbym go zagrać, gdybym bardzo był zmartwiony zegarem, natomiast tutaj jeżeli znajdę Wincona, to już nie będę więcej many potrzebował generować, więc wolę go zostawić. Oczywiście. Dobrze. Ale gdyby to było na przykład Game 3, no to i miałbym mało czasu. Lorien. Cast. Okej. Okej, jest preordain, to zawsze coś. No i teraz dużo kart jeszcze zobaczymy tym sposobem. Tak jest. Jest jest stream w ogóle. Dobra, trudno. Już się kliknęło. A nie, mogę jeszcze zmienić. No i
No, No i dobrze. krótko z takimi. Dobra. Apas srapas, jak to mówią. Oczywiście z całym szacunkiem dla bardzo dobrego przeciwnika. Tak. Jeszcze musimy na końcu przez streama przeklikać. Czyli co prawda nie otrzymałeś klasycznego stream snipa od Ludwika, ale i tak swoją pierwszą Ale rundę w grasz. duchu Ludwika. Dokładnie. W duchu Ludwika pierwsza runda ze ścianami musi być klasyka Pauper Dojo. Także okej. I Pozdrawiam cały Discord wallowy przy okazji. A najpierw to może wygrajmy cały mecz. no tak, no zanim nie tutaj- cieszmy się. Mówiłeś, że przeciwko matchupom kontrolnym postside masz lepiej, a przeciwko ścianom? Dobra, teraz ci nie przeszkadzam. Przeciwko ścianom raczej tutaj się dużo nie zmienia. Ja wrzucam repile i wyrzucam Meeting of Minds. A po tej grze jeszcze w ogóle pokażę może, które karty z main decku w ogóle warto wysajdować, bo ta lista jest bardzo krótka. Okej, czyli gutshotów nie wrzucasz na Quiriony i inne takie rzeczy, Nie, bo zbyt wąska karta, tak? Tutaj targetuję tylko grube manodajki. Capsize też bym mógł może wyrzucić jeszcze. Popatrzmy. Dobra, mamy 2 minuty, to ja myślę, że to zdążę jeszcze pokazać. Generalnie karty, które w ogóle rozważam wysajdowywanie, to jest taka dość krótka lista, czyli Meeting of Minds wyciągam w matchupach, gdzie bardziej chcę się ścigać niż walczyć z jakimś card hate'em, bo zagrywanie tej karty za 3 many na przykład jest tak naprawdę słabe. Arkomancera raczej nie wyciągam, ale w niektórych matchupach, gdzie jest mało wariantów, żeby go zabić, na przykład na Mono Blue Terrora go wyjmuję. Capsize jest w matchupach, gdzie jest bez znaczenia. Merchant Scroll też wyciągam w wolniejszych matchupach, żeby go nie dobierać, żeby organicznie znajdować combo. To szczególnie w matchupach, gdzie wrzucam gigadropsy, gdzie po prostu myślę o tym, żeby znaleźć rękę i gdzieś tam Twój zegar się zapalił na czerwono. To może Dobrze, już dobrze. ułóżmy ten deck w takiej kolejności, jak powinien być. Ponder Dobrze. i Falagi. Okej, no Tak, rozumiem, że... To czasami wyciągam, kiedy potrzebuję dodatkowej jakiejś sztuki interakcji, a z reszty koru nie chcę nic wyciągnąć, to wyciągnięcie najsłabszego cantripa czy jednego z two dropów w matchupach, gdzie samo ciało jest nieistotne, też czasami wykonuję. Okej, no to... A, tutaj, Boże, i źle się zsajdowałem. Powinienem był Dispela wyciągnąć w tym matchupie. No tak. No i to jest ręka oczywiście Keep. Będziemy musieli znaleźć Arkomancera. Przeciwnik mulliganuje do 4. No to jest, na pewno ułatwia nam sprawę, chyba że ma niesamowity hejt na nas postside, ale jak już mówiłeś, najlepszym hejtem jest counterspell albo wróżka, więc no raczej tego nie gra. Dobra, tutaj jest dla oszczędności czasu. Chociaż wróżka w sumie jest stworem, więc ja tam nie wiem. O! Także no nie będzie 0,5. Easy. To było świetne. Powiem szczerze, Jakie 61 kart? Ja miałem 60. Coś tu szkalują mnie na czacie. Źle się zsajdowało, to przez te 61... Czy oponent do 61 się zsajdował, tak? A, może.
No dobrze, to zagramy kolejną giereczkę. Ale oponent może się zsejdować do 60, może się zsejdować do 75, jak chce. Też bym po pierwszej grze po prostu poddał. Jest to dodatkowa taka malutka zaleta grania z tego deku, że czasami jak człowiek widzi, że się zaczynamy kręcić, a nie mamy wina deterministycznego, to zdarzało się, że ludzie się poddawali. No Ale- tak, to znaczy jest to jak jeżeli nie jest się grinderem, który po prostu idzie po wina, tylko chce się przetestować swój deck, no to w tym momencie chyba nie ma co grać przeciwko deckowi, gdzie robisz tylko to, co zrobiłeś już milion razy, czyli próbujesz, żeby twój deck zadziałał, a tak naprawdę jakakolwiek interakcja z przeciwnikiem jest zerowa. O, 2 landy, Archaeomancer, Snap High Tide. No, to jest ręka w stylu Flicker. I win. Musimy znaleźć lądy tak naprawdę tylko do niej. Okej, mamy przeciwnika, którego tym razem imię nie za dużo nam mówi. O, Jest gramy to... na Tak Delvera. jest. Tak jest. I bez Gramy na Delvera w Delvera. pierwszej, czyli mówiłem, że to jest scenariusz wygrywający. Tak, no teraz musisz to udowodnić. Zobaczymy. Przeciwnik ma interakcję, także to nie jest tak, że możemy już podać, po prostu już sobie pogratulować i przybić wysoką piątkę. Nie jest to żadne ufoporno, pokazywałem wcześniej turn free wina, tutaj turn free wina na pewno nie będzie, chociaż nie, może być turn free win jeszcze. Zobaczymy. No jakby przyszedł Ale- High Tide, teraz, no nie jest to High Tide, Jakbym jest teraz to... znalazł High Tide'a, to nie, Teraz w drugiej to na zdradzimy- pewno nie mogliśmy. Pierwszy raz zdradzamy przeciwnikowi, czym gramy. Myślę, że nawet niekoniecznie, bo ludzie tej listy nie kojarzą. O, no i zupełnie O, nie pokazaliśmy, bo Meeting Jest of meeting- Minds. Jest Meeting of Minds, który mógłbym rozważyć. No, przy Archaeomancerze będzie nas kosztował 2 many. Natomiast kiedy ja go najwcześniej będę mógł zagrać za 1 many albo 2 many? No na razie nie mam innych chłopków, więc wezmę Preordain. Bo tak naprawdę potrzebujemy znaleźć jednego High Tide'a, więc dobieranie 2 kart, a zobaczenie 3 Tak. jest bardzo porównywalne. No z tym jednym High Tide'em to troszeczkę przesadziłem, bo być może będziemy musieli tam zagrać wokół jakiegoś pojedynczego Spellpierce'a, Dispela, tudzież Counterspella. Natomiast przeciwnik też będzie musiał wybrać turę, gdzie z kolei zdeployuje swoje dzikie węże. Przebić wysoką falę. Czy tak, będą właśnie, 2 dokładnie. terrory? Jeden tylko. To panie. No tak, bo kosztuje go 2 many na razie. Ja się obróciłem na chwilę i 1, 2, 3, 4, 5, a nie, za 1. No, to tylko Aimer zagrywa zawsze 2 terrory w trzeciej. Okej. To jest chyba lepiej to mulliganować niż... Czy potrzebujesz tego 4 landa? Potrzebuję 4 ląda, natomiast później będę musiał użyć Preordaina, żeby 2 karty zeskrajować na bottom, a obejrzę do następnej tury z każdego Preordaina po 3 karty plus karta za naturalny draw, więc ja myślę, że tego Islanda znajdę i po prostu przetasuję. Zagram Preordaina numer 1. Nadal musimy znaleźć ląd i musimy znaleźć... Okej, dla dobrze mnie jest to użyty jest tak Spellpierce. naprawdę dobrze dla mnie oczywiście. Tak jest. Yy, No jest to Pseudo Island, tak naprawdę. Jest to Island, nie zamierzam wygrywać w kolejnej turze, więc tak naprawdę
Tutaj być może będę mógł pokazać jedną ze sztuczek też z graniem na terrora. Jeśli dobierzemy drugiego Falagi, to być może będę mógł zadeklarować bloki i zagrać flickera w moich chłopków. Bo myślę, że jakieś jeszcze węże się pojawią. Jest Merchant Scroll, który zdradzi w końcu Który jest czym gramy. high-tide'em. Tak. Tak jest. I zastanawiam się tutaj nad snapowaniem tak naprawdę tego Serpenta. Bo mam i tak flickery 2. On go będzie musiał dograć. To może być dobry tempo play. Jeżeli złapie Counterspella ten snap, to jest przykład, że no właśnie, niestety jednak był to gorszy Island niż zwykły Island. Tak, w tym wypadku tak. W następnej turze będziemy na 9 życia. Pytanie, czy chcemy właśnie wtedy robić sztuczki na 4 życia, tak. Czy chcemy robić sztuczki? Mamy 3 węże. Możemy mieć maksymalnie... No nie ma tutaj potencjału na przeżycie kolejnej tury. Możemy mieć maksymalnie... Niedobrze. Niedobrze. Dwóch blokerów. Nic tu nie wymyślimy. No, różnicę mógł robić ten Island niestety, ponieważ podejrzewam, no zależy, może oponent jeszcze miał Counterspella w ręce. W tamtej turze miał tapowaną jedną manę chyba, więc ciężko powiedzieć. Counterspella miał, bo counterspellował High Tide'a ostatecznie. Dobrze, no ja tutaj wrzucam typowo Dispela 2 Giga Drawsy, wyciągam Merchant Scrolla, wyciągam jednego Archomancera i wyciągam Capsize'a zazwyczaj. Znaczy nie zazwyczaj, zawsze. Nic nie zmieniam między play a draw. To jest właśnie ten matchup, gdzie Meeting of Minds błyszczy. No i tyle. Liczymy, że nie będzie Delvera w pierwszej i że będziemy hitować land dropy. Tutaj na przykład mamy Ponder, Preordain, Lorien. jest to jak najbardziej keep. Tak naprawdę prawie wszystkie ręce kipujemy. Czy w pierwszej wolisz pewnie zacząć, jak już masz taką możliwość, od Cantripa, tak? Tak, wolę zacząć od Pondera. Daje mi to mały off-chance na zagranie Augura tudzież Archeologista w drugiej turze. Tak naprawdę te wszystkie karty chcę dobrać. No dojechał niestety. O Boże. Jest No Delver. Jest Delver. Pytanie, Na razie nie mamy perspektywy na szybkiego wina. Mogę go pytanie, snapnąć. czy będziesz snapował, No, czy pewnie wolisz będę chciał rzucać zagrać Preordain? znaleźć ze 2 high tidy ale nie muszę już snapować tego Delvera. Ja przypuszczam, że będę w stanie znaleźć turę, gdzie ten snap w endstepie będzie bardziej efektywny, zwłaszcza, że mam już później 2 many do wykorzystania, czyli Brainstorm Lorien combo. No tak, a jeżeli on chce setupować swojego Delvera, no to musi stracić też trochę kart. Jest to tylko 3 damage, które przyjmujemy. Dobra. Tutaj przesajkluję pierwszego Loriena, bo drugiego Preordaina będę chciał zagrać po Brainstormie. Mental Note zobaczyliśmy. Nie musiał nic setupować, po prostu mógł. Nie musiał, no.
Tacy są ci gracze Delverów. Tak jest, tacy są właśnie. Po prostu zawsze 100% szczęścia, nie wiadomo jak to robią. No, zamiast grać uczciwym niebieskim dekiem, to Dokładnie, tylko na farcie całe życie. Tak, Aimer napisał, pewnie flipnie na farta jeszcze, no tak. Tak właśnie się stało. Tak. Okej, zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Mógłbym tutaj flipnąć, mógłbym tutaj snapnąć tego Delvera. Mhm. Natomiast nadal troszeczkę mi się nie wydaje, że wykorzystam fakt, że on zagra go w swojej turze i zostawi sobie manę otwartą. Nie wiem, czy nie wolałbym go w endstepie snapować jego. Pytanie tylko, narażamy się znowu na spell piercy i tak dalej, tak? Więc nie Tak. wiem, czy teraz rzeczywiście tempo play jest taki, że to on musi zużywać manę i my na pewno będziemy. Jest jeszcze jeden powód, żeby użyć snapa tutaj. Jeżeli znajdziemy z Brainstorma Augura albo Arkeologistę, to możemy go zagrać nadal w swojej turze. No i Dobra, odpadamy znaleźliśmy. Lont i najgorszy ze speli na ręku. O nie, teoretycznie powinienem Loriena odłożyć. Loriena, w razie czego, no tak, w razie czego Lorien jest gorszym landem na razie dla nas. Wezmę High Tide'a. Dobrze. Musimy znaleźć jeszcze Arkomancera. Gigad Rose byłby też mile widziany. Tak jest. No przeciwnik na razie okej. Pojawiło mu się dużo speli w grobie nagle. Oczywiście jak zwykle na farcie. No teraz może zagrać Terrora za 2 many, ale się boi. Bo tutaj wie, co się może wydarzyć na 4 lądach. No dobrze, zagramy Merchant Scrolla. No i pięknie. Myślę, że w momencie jak już mamy 2 high tidy, to lepiej, żeby Merchant Scroll zjadł tego counterspella niż To Meeting of Minds sobie zostawię. Bez ataków. Nie chciałeś pokazać dominacji. Nie. Okej, jest wąż, jest drugi wąż. O! To jest dobra karta. Czy my chcemy sobie setupować teraz Gigadrowsem, czy jeszcze nie mamy czego? No, jest tu lekki problem, bo nie jestem w stanie efektywnie zagrać Gigadrowsa i Meeting of Minds w jednej turze. Ale mogę w upkeepie Gigadrowsować Serpenta i 3 lądy. Pytanie, czy to jest... No, kupuje nam to coś. Nie setupuje. Pytanie, czy nie chcemy. No, Gigadrows jest jednak ważną kartą. Pytanie, czy nie chcemy sobie zostawić tego na. Może chcemy zostawić na później jednak. Chociaż oponent misnął land dropy. 11 do 6. Na razie to no, na razie mi smisował. Ciężka to jest decyzja. Tak jak mówiłem, czasami jest tak, najczęściej jest tak, że Archeomancer jest problematyczną kartą do znalezienia.
Ja zagram. Myślę, że po pierwsze jest duża szansa, że Gigadrose zje jakąś kontrę z ręki. 2 na węża, tak, i po jednym na... Tak, 2 na węża i po jednym na ląd. Muszę zrobić tak, tak i teraz który jest niestargetowany? Ten i same targets. I to byłby mój koniec tury. No dobrze, to teraz na pewno nie ma oponent Litala w kolejnej. Snap jest całkiem niezłą kartą. Tak, Snap jest całkiem niezłą kartą. Ok, jest kolejny Gigadrose, jest kolejny Augur. Teraz, to jest w sumie ciekawa decyzja, czy Loriena, czy Pondera. Moglibyśmy hardcastować tego Loriena. No tak, ale czy dadzą nam coś 3 karty w tej chwili, bo szukamy tylko Archaeomancera. Gigadrosa Natomiast mamy już. jest duża szansa, że ten Lorien po prostu nie zrezolwuje do jakiegoś Spellpierce'a. Tutaj też jest to, o czym mówiłem, że mamy ciała, które przeciwko dużym stworom tak naprawdę kupują nam dodatkowe tury, tak? Bo jeżeli atakuje nas chłopek 6-5, no to... Czy ty już będziesz chciał blokować? Jeszcze nie, tak? Nie, będę chciał blokować w razie czego Faladin w kolejnej. Terror. Oponent nie zagra swojego drugiego węża, więc znaczy, że ma rękę pełną kontr. Ok. No więc teraz jest ta runda, w której w upkeepie będziemy mu tapować rendy. Snap nie jest lepszy niż Brain? Znaczy, aha, dobra. Bo nie, ja zamierzam Islanda znaleźć i go dograć po prostu. A potem potem Snapa dobrać w kolejnej turze. No, dobra, to wygląda bardzo dobrze w tej chwili. I teraz jest to jeszcze nie jest moment, w którym wytapowujemy przeciwnika. Nie. Tutaj, ponieważ nie ginę w kombacie, bo będę blokował jednego, to po prostu będę w endstepie zagrywał Gigadrosa. No jasne, tak. Delver. No niestety nie Brakuje mamy nam po 2 na jednej każdy many. ląd. Brakuje nam jednej many, żeby było perfekcyjnie. Mógłbym zagrać tak naprawdę z Replicatem 2 i nie pozwolić mu na zespellpiersowanie mi żadnej kopii. To jest chyba lepsze rozwiązanie. Bardzo mądrze. No i tak, jeden mana otwartej już pozwoli na zagranie. No i dobra, no to mamy wina, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie mamy flickera. High Tide, Mancer. Czyli no i tutaj nie mamy aż takiej komfortowej sytuacji z czasem, bo musimy jeszcze 2 gry wygrać. No, więc przeciwnik się poddał. No właśnie, to jest ten. Nie mamy deterministycznego wina, bo nie mamy flickera w grobie. A nie, przepraszam, mamy Merchant Scrolla. No to przeciwnik jest miły, bo mógł nas próbować timeoutować w tym meczu, bo musiałbym tutaj pewnie 7 minut poświęcić jeszcze, może troszeczkę mniej. Nic nie zmieniamy na playu, wszystko jest ok. Repeala nie wsadzasz na ten matchup. Nie wsadzam. Nie I zależy gutshotów ci na Delvery też nie wsadzam.
Nie. Kipujemy Okej. rękę. Ręka w stylu lądy i spele. Czy będzie to pierwsza Delver? Nie było. Dobra, ja zagram tutaj Brainstorma od razu, bo zazwyczaj byłoby mi wszystko jedno, czy zostanie zespelpiersowane tutaj. Mhm. Chociaż jest szansa, że będę chciał go... Nie. Zagram od razu. Merchant Scrolla zostawimy. Dobra, 13 Oponent gra minut jest szybko. bezpieczny na pewno. Bezpieczna ilość czasu. No zwłaszcza, że oponent ostatnio był miły, więc możliwe, że będzie miły znów. Wezmę Merchant Scrolla, nie, wezmę Lorien. Chcę hitować bardzo chcę hitować landdropy w tym matchupie, zwłaszcza, że jestem na draw, więc tym bardziej. Okej. Bo Ile w momencie, węży kiedy na przykład... zobaczymy? Raz, dwa. Możemy zobaczyć 2 albo 3. Jest 1. Tylko 1. Tak? To czy... Tylko Oponent ma jeden, 6 tak jest. speli w grobie, tak? O, mamy Meeting of Minds, co bardzo mi się podoba. Mhm. No. Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, 6 speli w grobie. Mhm. Meeting. No dobrze. Jeszcze był na tyle miły, że Aimer zagrał pisze. tego węża, którego mogę snapnąć. Tak. Aimer mówi, że tym deckiem sami mili grają, więc ja myślę, że on może wiedzieć, o czym mówi. Jak żre, to łatwo być miłym. Tak. W sumie to tylko... No dobrze. Gdzie ty jesteś, kablu? Jak najbardziej będę chciał zagrać 6 ląda, więc cykluję sobie to. Zagram Augura. Ok, weźmiemy Gigadrowsa. I w tej turze już będę chciał blokować, jako No, że panie drogi. mam... Okej, czy w tej turze chcesz rzucić Meeting of Minds? Będę chciał rzucić po bloku. Mhm. Jasne. No, powiem szczerze, że no teraz tych twoich 3 blokerów wygląda bardzo solidnie. I jaką kontrę zobaczymy? Spell Pierce. Jest to jeden Spell Pierce mniej. Delver. No jest to nasza ulubiona karta, zdecydowanie. Jest Arcomancer. Pytanie, czy chcesz, nie wiem, zagrać snapa na węża, żeby przypadkiem, nie wiem, wziąć jakąś kontrę z ręki? Nie, chcę Po zagrać prostu zbejtować. Gigadrowsa w jego lądy i wygrać.
Okej. To też jest zagranie. Chyba że tutaj Delver nie Okej. pokazuje spela. Mhm. Nie sądzę, że to jest next level tutaj zagranie oponenta. Nie będę blokował, gdybym chciał flikować dwóch na razie. Mhm. Tak, możemy jeszcze Delvera stopować, co nie ma znaczenia. O, tak, jeden many chyba nam nic nie zrobi, no ale Czasami oni później nie orientują się, w który ląd są dwa spele. Znaczy dwie kopie. Mhm. No szczerze mówiąc, Okej, ja no to wygraliśmy. zupełnie się nie orientuję w tym, jak Modo wskazuje te rzeczy. Jest to dla mnie po prostu dziki user interface. No, bardzo miły oponent, można mu podziękować za to, że jest. Tak, i miły już od początku. Przywitał się. No dobrze. Mhm. Na razie nie idzie Bardzo tak źle, też- jeżeli chodzi o tempo grania. Bardzo ogólnie są mili też dla naszych widzów, ponieważ dzięki temu może zdążymy rozegrać tę ligę przed pierwszą w nocy. Zobaczymy. Nie, myślę, że No tak. wyrobimy się przed północą na pewno. Zawsze też możemy po prostu sobie odpuścić, ale póki jest szansa na pucharek, to myślę, będziemy grać. Tak jest, tak jest. Na pewno. Mhm. Natomiast generalnie no, gra zazwyczaj trwa około 30 minut, przy czym to jest 5 minut zegara oponenta i 25 z mojego. To oczywiście jest lekką hiperbolą, ale no To nie jest, mamy lądów, musimy tak, zmoliganować to się zdarza przy 16. i to będzie keep. Mhm. Keep i pozbędziemy się merchant scrolla. Dobrze, czy my znamy oponenta, wiemy czym gra? Nie wiemy. Nie wiemy i nie znamy. Musimy to przetasować To niestety. jest zdecydowanie tak. Okej, No nic, jest mogło ponder być nie gorzej. najgorzej, chociaż bardzo bym chciał w 5 kartach jednak znaleźć ląd i zagrać mojego tu dropa, który tutaj by błyszczał szczególnie. Mhm. No to jest niestety ten gorszy Znowu ląd. gorszy island. Nie pomaga nam to. No Magic jest tą specyficzną grą, gdzie zazwyczaj obaj gracze mają pecha. Tak. No Burning Tree to nie jest dobry target do snapa. Zdecydowanie. Ale na przykład gdybyśmy grali teraz na takiego klasycznego synthesizer Berna i zagrałby Kessiga, no to w tym momencie snap w zasadzie wygrywa nam grę. Mhm. W następnej turze mamy następnego Burning Tree i Rally, czyli będzie bardzo duży atak. Niestety. Ale być może nie będzie śmiertelny. Mhm. Nie policzyłem tego jeszcze, ale
Wydaje mi się, że jak zagramy, jak znajdziemy Arkomancera, to wygrywamy. No dobrze, Preordain. No niestety nie jest to Arcomancer. Pytanie, czy nie chcę dwóch położyć na bottom. Chyba nie chcę mimo wszystko. Będziesz... Dodatkowy ponder. Mhm. No niestety nie jest to... Nie jest to Arcomancer. Mamy dwóch blokerów, co dość nam pomaga w przeżywaniu. Tutaj w ogóle zrobiłem mały misplay, bo powinienem był zagrać Augura pierwszego. Bushwhacker. Pytanie teraz tak, mamy 13 życia, jest to 10. No to nam trochę ogranicza wybór. No. Czyli my dostajemy w tej chwili za 6, 8, 13. Niestety chyba jest to little. Musimy obronić dużego stwora i dostajemy za little. Tak? Jest to 5. A nie, jest to 6, Moment, 11. 12 dobra. jest teraz, dobra, jak liczę. dobra. Więc Okej. przegrywamy do Fire Blasta. Przegrywamy do, tak, no Fire Blasta jedynie. O, i to jest przykład gry, gdzie ja muszę z buybackiem cofnąć mu wszystkie permanenty, żeby nie zginąć od Lightning Bolta w upkeepie. Jeśli oczywiście udałoby mi się tą grę jakimś cudem doprowadzić do stanu, gdzie ją wygrywam. No nie ma szans, że będę w stanie to wyblokować, więc wolę chyba tego cofnąć. Dobra, teraz mam 11 many, jak zagram Loriena, to zostanie mi 6, więc wtedy jeśli znajdę Arcomancera, to nadal będzie mi brakować jednego High Tide'a. Czy ty Island cyklujesz tego Loriena? Czekaj. A na razie jeszcze nie zrobiłem land dropa. Aha, masz drugiego Loriena albo masz Merchant Scrolla. Snap teraz generuje 6 many. Merchant Scroll ci pozwala na to, żeby znaleźć High Tide'a. Tak, ale Snap mi pozwala zagrać Loriena. Za darmo, za 1 many w zasadzie. No dobrze. Preordain. Okej. Teraz liczymy. No teraz nie mamy czego liczyć, bo zagram Arcomancera, to daje 3 many, więc wrócę sobie High Tide'a. Gdyby przeciwnik miał Fire Blasta, to już by zagrał. No dobrze, czyli jest to już win. Jest to już win. I w tym momencie gra na żywo by się skończyła. I się skończyła też gra w internecie. Bardzo mieli oponenci. Dobrze, wrzucam 3 Hydroblasty. Na tradycyjnego Monoreda wrzuciłbym jeszcze Dispela dodatkowo oprócz tego, ale tutaj nie będę tego chciał robić. Wyrzucam Meetingi, wyrzucam jednego Merchant Scrolla i nie, Capsize'a też bym się chciał pozbyć. Capsize'a, tak? Mówiłeś, że jak zostajesz na mniej niż 3 życia, to chcesz Capsize'a, żeby oponent cię nie zabił.
Tak, Czy ty ale nie po chcesz na pewno go sideboardzie zostawić? jestem w stanie Okej. sobie skompletować rękę z hydroblastami i już mnie to tak aż tak Okej. nie boli. Mhm. A Jasne. interakcja zatrzymany mnie nie podnieca w tym matchupie, Jasne. więc wrzucę tego dodatkowego dispela, bo myślę, że on jest jednak lepszy. Repil i Going Truth nie, Sage Row Denizen nie. No i dobrze, i tak to widzę. Pytanie, na ile oponent gra pyroblastów post-side? No, keep. Tak Okej. jak poprzednio, nic się nie zmienia. No dobrze. Może się uda turn 2 zagranie skontrować. Perkusjonistę zignoruję. Mhm. Są gorsze rzeczy na pewno dla nas. Oponent się zastanawia, więc ma tego hydroblasta, wiadomo. Okej. Niech zużywa te hydroblasty. No, jakby chyba jest to dla nas jest to ok. Dla nas jest to bardzo fajne. Wezmę Brainstorma. Mhm. Tutaj już jestem jakby już mam mentalność, że szukam Arkomancera w tym momencie. Bo mam już w zasadzie wina. Potrzebuję znaleźć jeszcze jednego high tide'a, tudzież snapa. No dobrze. O, muszę się pożalić czatowi, że niestety, jak pewnie zauważyliście podczas streamów Prospero, jest tu u dołu jest taki ładny czat tam. I niestety u mnie go nie ma, ponieważ OBS na Linuxie nie posiada tej wtyczki, która jest na Windowsie, która pokazuje czat z Twitcha i jest mi bardzo smutno. Więc przepraszam Was wszystkich. Od czasu do czasu staram się zerkać, ale w sumie to nie chcę tu przeszkadzać w grze. Więc czasem będziecie czytani, a czasem nie. Relik nas nie boli absolutnie. Czyli jest to świetna informacja dla nas. Oponent wtasował zupełnie bezsensowne karty. Okej, i dobrze. Nie wygląda to źle, jeżeli chodzi o przeżywalność na tę chwilę. Hydroblast Tak. tylko pomaga. Teraz byśmy chcieli znaleźć ląd. Augur jest też dobry. W Też sumie. jest niezłe. Mógłbym podłożyć ponder na bottom i liczyć na to, że z Brainstorma znajdę ląd i dogram Augura. No albo zagrać Pondera, gdzie masz dwie szanse na lenda, ale Znaczy jak położę nie będzie pondera, tam jak lenda. położę pondera na topie, to na pewno nie zagram Augura w tej turze. No nie, bo nie wystawiłeś lenda jeszcze w tej turze, nie? Więc Tak, ale Pondera też. jak z pondera znajdę ląd, to nie Aha, nie no będę tak, miał tak, Augura na tym. oczywiście, tak. Oczywiście, że masz rację. No Ale możemy mogę zagrać próbować. pondera, znaleźć. Mogę w ogóle odłożyć Augura na bottom, zagrać pondera i zagrać Hydroblasta w Burning Tree. No, chociaż nie wiadomo, czy Hydroblastę nie chcemy zachować na coś ważniejszego. W swojej turze już mam Dispela, mam więcej tej interakcji niż bym chciał.
No dobrze, to oponent myśli, zakładam, czy kraknąć relika. Tak, Aimer napisał, to nie pozdrawiam YouTube'a, więc YouTube zostaje To niepozdrowiony jest przez Aimera. dobra rączka, dobra rączka. No to jest, tak, to jest bardzo dobra karta, którą chcieliśmy zobaczyć zdecydowanie. Jezus Maria, ile ja bym razy miskliknął, to czy chcesz użyć drugiej umiejętności Pondera? Tak, tak chcę. Ja już mam widzę za sobą po prostu. etap misklikiwania Pondera. Trwał on kilka lat na modo, ale A właśnie to jest jeden z powodów, dla którego nie chcę zacząć grać na modo, że niestety miskliki są koszmarne, jeżeli chodzi o mental damage. No dobrze. Dobra, teraz chwilkę się tylko zastanawiam, czy mam wina w kolejnie, jak to skontruję. High Tide. Nie mam niestety snapa. Ale będę miał 5 lądów. -1 many na Cycling Loriena. Dobra, tutaj będę blokował tak, żeby nie zabijać perkusjonistów. Tak, czyli Czyli Augur blokuje tutaj, a Faladzi blokuje tutaj. I zagram tego Brainstorma z końcem. Dispel jest najmniej seksowny w tym momencie. Preordain jest gorszy od Loriena? Czy... Znaczy, bo ja tego Loriena będę chciał zcyklować, wiesz? High Tide to High Tide, no brakuje nam jeszcze jednej, więc nie ma to znaczenia, bo ja chcę i tak dobrać Preordaina, zcyklować i zagrać Preordaina. No dobra. Raczej nie ma zbyt dużo szans na to, że oponent nas zniszczy z... O, jest ten snap, o którym Jest ten mówiliśmy. snap, więc teraz już mamy wystarczająco zasobów, żeby wygrać. No, oponent może rzucić Rens Resolve'a i dostać Fire Blasta i... Tak, albo może dobrać jakąś coś. interakcję i popsuć nam combo. No dobrze. No dobrze. Przyjmę 1 punkt obrażeń. Jak z Rens Resolve'a znajdzie 2 bolty, to trudno. No dobrze. No najgorszą kartą, którą może mieć w tej chwili jest... Jest Pyroblast, który skontruje tak. Miarkomancera. Tak, zdecydowanie nie był to Pyroblast, więc już jest dobrze. Nie był to Pyroblast. High Tide. Oponent się przez chwilę zastanawiał, więc prawdopodobnie jest to jakiś bolt. Zastanawiał się, czy zniszczenie Archeomancera w odpowiedzi cokolwiek daje może. A nie, jednak to jest Pyro. No to klasyczny przykład też w złym momencie zagranej interakcji. Teraz pytanie, bo mogę zagrać Flickera w 2 augurów, ale już Hydroblastów i Dispelling nie mam. Mam jednego Dispela. Możesz zagrać Flickera w tej chwili w Hydro, tak? Po Hydro. Tak, Tylko, mogę zagrać że... Flickera po Hydro. I tylko wtedy musisz Wincona poszukać z Augura, tak? Rozumiem, że wtedy...
Nie, chwileczkę. Bo nie będę miał snapa w grobie jeszcze, jak teraz fliknę Archeomancera i to jest problem. Ale tak flikujesz Archeomancera, żeby podnieść Hydro, a drugi flicker w Ale wtedy Augura. snap sfizluje, bo to już nie będzie oryginalny target. A, okej, to jest problem rzeczywiście. No tak. Ja tu w ogóle zrobiłem też błąd, bo powinienem najpierw zagrać flickera. Mhm. No dobrze. Flicker w to i w ląd pozwala mi... Na razie mam 2 high tide niestety tylko. To czy możemy pozwolić mu zrezolwować tego tego pyro i potem flickerem próbować wydostać snapa i dociągnąć coś z Augura? Nie możemy. Zagram flicker w Augura i w Archeomancera. Jeśli dobrze pójdzie, to trafię snapa z Augura, a jak nie, to będę po prostu próbował w kolejnej turze. Mhm. To nie wolałeś w Falagi po prostu, żeby mieć w grobie więcej rzeczy do wyjmowania? Nie, bo jakbym sobie milnął streama i on zagra relika, to będzie potencjalnie kłopot. A ja już mam wszystko, co potrzebuję w grobie. Mhm. Okej. No dobrze. Czyli czekamy na następną turę, tak? Czyli czekamy teraz na następną turę. Teraz już nie możemy sobie chyba pozwolić na to, żeby I puścić. gdybym zagrał odwrotnie moje blinki, to... Okej, jest to w sumie dość dobre, bo możemy puścić damage tu tak. bez problemu. Oponent nam nic nie zrobi, więc możemy zablokować dwa stwory i przeżywamy. Nawet 3 zablokuję. Mhm. No, nie jest to super dobra karta. Mam zagrane A 2 high bez tide. streama, pyta Aimer, bez streama możesz wygrać Capsizem i kreaturami, czy nie? Mogę, ale na modo jest to ciężko z czasem, ale IRL tak mi się zdarzało. Mhm. Dlatego tak jak mówiłem na początku, ja ten deck budowałem z myślą o graniu IRL, więc tam jakby tam długie pętle mnie nie przerażają. Część rzeczy, których nie mogę tutaj zrobić jakby Mhm. High Tide Flicker to nadal będzie za mało, więc tak naprawdę Możemy poczekać i jeszcze jedną turę, jeżeli dostaniemy Fire Blastem w twarz, to wtedy ewentualnie wyciągamy flickerem kontrę. Tak, w końcu dobra, kiedyś musimy zabić tego perkusista. No wcale nie musimy. A nie musimy. Okej. Flicker jest dobrą kartą, Jest zdecydowanie. dobrą kartą, zwłaszcza, że mamy nadal 4 many otwartej. Mhm. No to teraz wygrywamy już, dobra. Mhm. Raz, dwa. I już tutaj sobie wezmę High Tide'a. mhm. Jest snap. O, mamy snapa, jest świetnie. No dobrze, no to w takim razie teraz niech dzieje się magia. High Tide, Magic, tak. As Garfield Intended. Oleś Mamy 3 High Tide z 2, ręki 5. nawet. Pisze, pozdrawiam siostrę i całą hełmżę.
Chełmże? Co to? Ja muszę to zgooglować niestety. Googlujemy. Od Chełmża. całej ziemi chełmińskiej. Chełmża. Do 1251 roku Łoza, niemieckie Kulmsi, miasto w Polsce położone w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim. Do 1200 to czym było od 1205, znaczy wcześniej? Niesamowite. Wcześniej Starożytność to jest miejsce. przypuszczam, że nie miało praw miejskich. Ślady pobytu człowieka w okolicy dzisiejszej Chełmży sięgają epoki kamiennej, mezolitu i neolitu. No, gratuluję. Pozdrawiam z Katowic, które mają 150 lat. Nieźle. Z której zachowało się wiele zabytków archeologicznych, na przykład kamienne siekiery. W dobie kultury łużyckiej nastąpił rozwój osadnictwa w najbliższej bliskości miasta, o czym świadczy obecność pozostałości osady z tego okresu w miejscowości Grodno. Pierwsza średniowieczna wzmianka o Chełmży została odnotowana przez historyka tej ziemi księdza Stanisława Kujota. Przy wieju do Chełmna i Torunia Snapy. już przed przedstawieniem przy wieju do Chełmna, ale Chełmno i Chełmża to są... Jestem confused. Znam Chełmno, ale nie... to jest inne miasto w innej części kraju. Część kraju nawet się zgadza w sumie. Blisko są. No coś trzeba, jakąś rozrywkę trzeba zapełnić w trakcie Tak, kręcenia dokładnie, się. to ja czytam dalej. Znajdujący się tu gród obronny o nazwie Łoza został w 1222 roku podarowany przez Konrada I Mazowieckiego biskupowi misyjnemu Prus Krystianowi. W 1243 wolą Wilhelma z Modeny, legata papieża dla Bornholmu, Gotlandii, i środkowo-wschodniego wybrzeża Wilhelma z Modeny, legata papieża dla Bornholmu, Gotlandii i środkowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku. Trzeba dobrze położyć nacisk na akcenty. Podzielona została diecezja Prus i utworzona została diecezja chełmińska, której siedzibą stała się Chełmża. W mieście powstała pierwsza z katedr wbudowanych na ziemiach administracyjnych przez Krzyżaków. Pierwszym biskupem został Heinrich od 1246 do 1263. Większą rolę Chełmża odgrywać zaczęła od 1251 roku, kiedy stała się siedzibą biskupstwa chełmińskiego, uzyskując jednocześnie od biskupa Dobrze, już przeciwnik się Heidenryka poddał. prawa miejskie. No dobrze, bardzo dużo się Pauper Dojo bawi i uczy. Dobrze, że ziomas taki prost, to przynajmniej Chełmża się na stream załapała. Dobrze, na razie modo działa całkiem Proszę przyjemnie, wyszukać więc nie będę info o ryzykować. silosie i cukrowni w Chełmży. To przy następnym combo będziemy opowiadać. Będziemy. O, no i lecimy 3-0. No i jak spoczko. Czyli już jest to obiecany pozytywny wynik. No i No jest to kip oczywiście i oczywiście szukamy Arkomancera z tą ręką. tak jest. Pytanie, czy myślisz, że teraz, bo był taki czas, kiedy ten deck był dość popularny i ja nie widziałem, nie ten. Nie, twój, tylko High Tide ogólnie. I pytanie, czy w tej chwili na przykład uważasz, że nie wiem, może być prościej wygrywać, bo ludzie opuścili gardę i już nie wiem, tak nie przygotowują się na High Tide combo? Czy tobie ich side'owanie się... mówiłeś, że post-side dobry matchup. To I jest akurat preside też, Tron jest raczej dobry. To jest... Candy Traile grają tylko w altarze, czy grają w każdym tronie?
Wiesz co, ja tak jak mówiłem ostatnio nie jestem up to date, jeżeli chodzi o metę pauperową. Mhm. Natomiast natomiast myślę, że w altarze. Okej, pamiętajcie, że ta ziemia chełmińska to od Chełmży, a nie Chełmna to ważne. No, dowiedziałem się czegoś. Dziękuję. Pytanie, bo tu mógłbym zagrać Merchant Scrolla jako że mam już 2 High Tide i Flickera i z Archaeomancerem już to jest win, to mógłbym zagrać na przykład Merchant Scrolla po Brainstorma. Mhm. Natomiast czy to jest albo po Dobry Meeting play? of Minds. Czy to jest dobry To play? Mam jeszcze jednego Merchant Scrolla, więc myślę, że zagram po Brainstorma, a w kolejnej ręce mam wersję Brainstorm Fetch dla ubogich, czyli Brainstorm Merchant Scroll. pytanie, co chcesz zrzucać na dół, skoro masz 2 High Tide, Flickera, Islanda, wszystko się przydaje, więc czy chcesz to... O, no i Augur może rozwiązał Mam ten nawet problem. lepszą wersję. Brainstorm. Odkładasz Merchant Scrolla. Ojojoj, odkładam Merchant Scrolla i teraz tak, Augura czy High Tide'a? Chyba High Tide'a, bo i tak mam z 2 High Tide'ami wina. I tego High Tide'a sobie podniosę po prostu. O, Chyba że chcesz Loriana jednak i rzucić. nie, myślę, że chcę High Tide'a Mhm. i zrobię myk pod tytułem Flicker w 2 Augury for value być może, jak nie znajdę nic sensowniejszego. Ok, czyli będzie Tron w kolejnej. No niesamowicie farcą ci oponenci. Tron w 4 to nie fart. No. To, że ma 2 towery, to akurat jest dość mocne, przyznam szczerze. No ale nie ma jeszcze żadnego źródła kolorowej many, może będzie musiał to wystawić, jeszcze będzie musiał sobie jakiś setup zrobić. Nie jest tak źle, to nie jest, że będzie miał Zobaczymy, czy mnóstwo znajdę many w tej Meeting turze. of Minds. Z tych 12 to setupowanie się zabierze mu trochę. Będzie Tak jest. Archaeomancer na bocie. Oleś. 44 drugi od Wszystko dołu. farcą, nic nie grają, tylko farcą. Oleś czy Oles? Jak to się czyta? Oleś. Oleś, tak. To chyba wiem, o kogo chodzi nawet. No dobrze, Capsize jest super na Trona chyba, co? Możemy sobie po prostu... Będę mógł. Nie no, ale w sumie teraz już nie. To znaczy możemy zawsze setupować sobie turę przez... Taki deczek, no dobrze. Taki Tron. Możemy sobie zawsze setupować, czyli to jest colorless Tron. Bardzo ciekawe. No ty byś, Michał, mógł takim pogrywać wariantem. No. No dobrze, ale to są 2 wielkie basiory bez trampla, więc tym bardziej plan double flicker w moich chłopków będzie dobry. Tak, teraz się robi bardzo dobre. Zdecydowanie. A golema teoretycznie mógłbym nawet snapnąć w późniejszym okresie. No, teraz masz Meeting of Minds, ale teraz nie mam stać Meeting of cię, Minds. nie stać cię na Meeting of Minds i jednocześnie Flickera. Tak, chyba że Rzucisz High. chyba że rzucę jeden high tide for value No. i nie wiem, czy tak nie zrobię. Chociaż Może nie. Może w przyszłej turze warto rzucić tego Meeting of Minds. To już jest byk. Niestety Anihilator robi robotę. ale nie ma haste'a, ja mam snapa. Wszystko się zgadza. Tak jest. Mógłbyś zrobić
turbo super value i rzucić high tide'a, rzucić snapa na Annihilatora, rzucić Meeting of Minds i rzucić Ghostly Flickera, ale to chyba jest trochę przesada, to jest kręcenie się w miejscu. Znaczy, no to prawda, plus w tym momencie, jeśli zagram Flickera i Snapa najprawdopodobniej, to i tak będę potrzebował. Znaczy, szczerze mówiąc, to ciężko mi wyobrazić sobie przegrywanie tej gry, jeśli znajdę Arkomancera. Dobra, czyli teraz jest teraz jest 4 od dołu i przetasujemy, bo mamy 2 na bocie. No dobrze. Tak, teraz trzeba przetasować zdecydowanie I talię. pięknie wytrymbalony przeciwnik. No mamy 8 kart na ręku, więc tym bardziej granie tego snapa się wydaje. Tak, pamiętaj, żeby przed atakami Dobra. snapnąć dużego pana, bo Annihilator nas zaboli. Tak. Pytanie, czy ja chcę tu zagrać Meeting of Minds. Nie, ja chcę zagrać w jego turze, bo mam... Ja zagram w ogóle tego snapa teraz, bo mam 8 kart na ręku i nie chcę discardować. Buyback na Capsize kosztuje 4, tak? 3. Za 6 mana 3. to jest. Ok, czyli jeszcze jedna tura i możemy mu buybackować rzeczy. Capsize. Meeting of Minds to jedno, ale czy chcesz... Ok, tak blokować. O, będzie więcej typciów. Mono Brown Tron, przepiękny deck. Okej, no i mamy wina. Także tutaj już nawet nie będę. I mamy nawet 4 high tide z ręku, więc będzie szybko to szło. I pytanie teraz, czy przeciwnik podda po Arkomancerze, czy jeszcze zmusi nas do wykonania. Niektórzy przeciwnicy wolą wiedzieć, jak wygląda combo tylko po to, żeby wiedzieć, jak się sajdować. Tak, więc... tak. Zdaję sobie sprawę, że to może być po prostu pierwsze spotkanie z deckiem. No dobrze. No dobrze, to w takim razie czekajcie, co ja to miałem znaleźć? Jak mamy ten komfort, że się po 6 many tapujemy, to idzie naprawdę sprawnie. To musisz wolno w takim razie, bo ja jeszcze miałem tu coś znaleźć. Cukrownię i silos i cukrownię. Silos i cukrownia. Cukrownia znana też jako planetarium. Nie chcę przeglądu AI. Nie. Nord Cuker Polska SA. Co? Dobra. Cukrownia Chełmża. Cukrownia w Chełmży zbudowana w 1882 roku przez niemiecką spółkę akcyjną, największą w ówczesnej Europie, znajduje się naprzeciwko stacji kolejowej w Chełmży.
pierwszą kampanię cukrowniczą rozpoczęto 20. Co to jest kampania cukrownicza? Rozpoczęto 25 września 1882 roku. W roku 1904 została zniszczona przez pożar, odbudowana w 1905. W latach 1911-1914 średnia roczna produkcja cukru przekroczyła 31 000 ton. Po I wojnie światowej największa cukrownia w Polsce. W latach 1921-1922 wytworzyła 10 000 ton cukru. To 3 razy mniej niż w tych latach 1911, czyli spadło, było gorzej. A w latach 1926-1927 33 000 ton, czyli o 2 tony więcej, 2000 ton więcej niż w tych pierwszych latach. Po II wojnie światowej nadal czynna stała się podstawą. Przepraszam, ale ten drugi ekran mam daleko i nie potrafię czytać. Mogę sobie dać, żeby było. Teraz mam większe literki dla ślepych. Po II wojnie światowej nadal czynna stała się podstawą do utworzenia kombinatu przemysłowego Chełmża, produkującego nie tylko cukier, ale także artykuły z produktów ubocznych powstających przy przerobie cukru. Jakie są artykuły uboczne z przerobu? Czy mamy tu jakiegoś cukrownika? W październiku 2000 roku większościowy pakiet akcji przejął koncern Nordzucker AG. Oczywiście na samym końcu jest Stream of Thought. Ale dziękuję, zdążyłem przeczytać cały artykuł dzięki temu, więc jest ok. Kampania cukrownicza to taki okres roku, w którym się zbiera buraki cukrowe z pól i zawozi do cukrowni, żeby z nich wyprodukować cukier, pisze Oleś. No to jak Oleś tak pisze, to na To pewno sezonowy tak jest. kiedyś biznes był, od końca września do grudnia. Melasa, wysłodki na paszę i spirytus. Okej, to są produkty uboczne. Ten ostatni ważny, oczywiście. Rybaczewa pyta Olesia, czym pachnie Łomża. Chełmża. Jezus Maria, przepraszam, o Jezu, obraziłem milion osób w Chełmży. Ale Łomża mi się skojarzyła jakoś, jak zaczęliśmy mówić o alkoholu. Pardon. Efekt piątkowy. Okej, mamy dużo many w międzyczasie, coś się tam dzieje. Właśnie zagrywam streama, który Jest niestety był na stream. samym końcu biblioteki. proszę Także umówiliśmy się państwa- na streama i jest stream. Tak jest. Jest wyklikane. Jej. Przy No i- okazji zobaczymy cały deck przeciwnika, także Michał notuj. Tak jest. Notujcie, drodzy Państwo, jak tam coś widać na moim streamie. Musisz pokazać ten gruby bardziej, bo prawdopodobnie jakość bitrate'u z mojego streamu jest taka, że to są piksele na razie. Co to jest? A, dobra. Możesz to powiększyć na cały ekran, żebyśmy wiedzieli, czy jest to jakieś takie opcje. Ja sobie zazwyczaj robię po prostu Okej. e, Print screen. tak i wiem, na co gram dokładnie. Dobra. Okej, Michał. No nie jesteśmy tak komfortowo z czasem w sumie. Jeszcze musimy zdiskardować. Dobra. No późna godzina, piątek, Tak, jest zmęczenie. I teraz właśnie. pytanie, muszę co sobie on może herbaty mieć w jeszcze sideboardzie na mnie? Czy on gra wystarczająco kolorowej many, żeby grać jakimiś pyroblastami na przykład? Na pewno ma jakiś graveyard haste, który pewnie wrzuci. Może To grać dobrze. jakimś discardem. Mogę wrzucić tego Sage's Row Denizena, żeby być bezpiecznym. Mhm. Jak gram na Flicker Trona, to zazwyczaj wrzucę zestaw w stylu Gigadrowsy i Dispel.
Tutaj te gigaderosy się wydają nieszczególnie sensowne. Dispel też nieszczególnie. Te gigaderosy teoretycznie jako fogi mogą działać przy tym, że on zagrywa duże stwory. Chciałem być jak Prospero i zjeść banana, ale mój banan jest bardzo smutny, więc nie wiem, czy mogę go zjeść łyżką A prawdopodobnie. ten kaskader jest chyba za 8 many, więc w Crashera to Tak. tak chyba średnio. No w Crashera Akurat. tak, on w Crashera nie wejdzie. Ale nie, w niektórzy tego nie wiedzą, jak prototypa. działa kaskada, nawet mimo, że jest ulubioną mechaniką. No Dobrze, dobrze, wrzucę to chyba Sage Row'a za Dispela. nie będę ryzykował z tym bananem. Ten Capsize w ląd może być niezły. IRL bym go na pewno zostawił. Repele nic nie robią. Teoretycznie mógłbym Counter Spella wrzucić zamiast Dispela. Pytanie, czy my chcemy naprawdę, w sensie snapy są chyba najważniejszą kartą w tym matchupie. Pytanie, czy tak bardzo chcemy się sajdować, czy raczej sajdować się bezpiecznie. Znaczy tak, Dispel jest do bani, to akurat fakt. Tak, więc może grać jakieś Duresy albo Pilfery, więc wrzuciłem tego Sage Row'a, żeby w razie czego mieć alternatywny wincon. No i to jest keep oczywiście. Mhm. Tak, mamy 2 islandy, mamy Preordainy, mamy Pondera, jest to piękna ręka. Mamy nawet Falagiego, który... No tak, tu pokazuje się siła twojego deku w stosunku do konstrukcji bez kreatur. I W sumie teraz do tak, tej bo pory bardzo nam to prawie pomagało. zawsze Ponder jest lepszym cantripem w pierwszej turze. Ale tutaj, ponieważ mam sporo tych cantripów i nie wiem, czy wszystkie będę chciał zagrać. Nie, no i tak zagram Pondera. I zostawię sobie najgorszy ze speli na topie. No, dobra. Chyba gramy na Rona w trzeciej prawdopodobnie. Tak jest. Tak, będzie szybko tym razem. Zawsze mają. A, nie będzie jednak szybko. O, to W jest... sensie nie będzie bydlaka w kolejnej turze zagranego, bo to Ron będzie, ale... To jest Dobra. ciekawe zagranie ze strony oponenta, w sensie nie rozumiem, Tak, dlaczego chciałby Ojojoj. wystawiać, chyba że ma już naturalnego trona w ręce i robi to for fun. Jest też taka opcja. Bo inaczej nie rozumiem, jak chciałby wystawić mapę, ponieważ jest to, no tak, to właśnie była opcja. Ale i tak zmarnował 1 many. Mhm. W sensie teraz by miał 1 many floatującej, gdyby zagrał inaczej. Jest Archomancer, jest High Tide, jest Preordain. Nie będziemy tego szaflować. Dobra. Tutaj myślę, że zagram Brainstorm Lorien z końcem. Ok, i ma kolorową manę. I co z tą kolorową maną zrobi? Kaskader. Prophetic Prism. No dobrze.
Teraz oczywiście pondery są najlepszymi cantripami na tym etapie rozgrywki. I jak dobrze pójdzie, to będziemy mieli wina w kolejnej turze. Czy chcę tego Falegiego? Chyba chcę. Mamy snapa. To już jest win w kolejnej turze, zakładając brak interakcji. Mhm. Bottom. I już mamy też blokerów. A, gdzie jest jego graveyard? A bo ja go sobie... Okej, będę już tu blokował. Gdzie jest ten jego graveyard? Tutaj, dobra. Proszę się wytapować. No. Muszę mi przerywać. Nie wiem, czy to sobie zerknę. Zerknę, co tam się, na co wskazuje mój ninja. Okej, ninja chyba mówi, że jest okej. Dobra. Ja już widzę, gdzie jest problem. I co, będzie grał tą kartę, co za 2 many egziluje z grobu, tak? Heritage Reclamation, no dobrze. To my zagramy snapa w Crashera. Mhm. Zagramy Preordain, jak znajdziemy High Tide'a, to nadal wygrywamy. Jak znajdziemy Brain... A, no to mamy fajną sytuację, bo wygrywamy z 3 High Tide'ami. High Tide, No i to Flicker. wyglądało na bardzo, bardzo prosty matchup dla nas. Jesteś na 20 życia. No dobrze, Dobra. drodzy Państwo, to tak, to jest kolejne ciekawostki o Chełmży. Czekajcie, co jeszcze Chełmża ma do zaoferowania? Pominę okres po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy znalazła się w Królestwie Prus pod zaborem pruskim. W latach 1807-1815 znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego. Jednak, to jednak nie powinno, jednak już w 1815 roku wskutek postanowień Kongresu Wiedeńskiego miasto ponownie dostało się pod zabór pruski, czyli pod panowanie Królestwa Prus. W 1824 stolica diecezji chełmińskiej została przeniesiona z Chełmży do Pelplina. W 1866 powstało Towarzystwo Rolniczo-Przemysłowe. Tego samego roku Chełmża wraz z Królestwem Prus stała się częścią Cesarstwa Niemieckiego. Tu jest literówka na wiki. W 1879 powołano Sąd Rejonowy w Chełmży. W tym czasie powstały również 2 banki i kolejna szkoła. W 1882 rozpoczęto budowę wielkiej cukrowni, największej w ówczesnej Europie. No to już to wiemy. Czemu towarzyszyła budowa węzła kolejowego, w którym zbiegły się linie z Torunia, Malborka, Bydgoszczy i Kowalewa Pomorskiego. Czekajcie, co ja tam miałem jeszcze
wyszukać. Proponuję klubu piłkarskiego Legia Chełmża. O jeziorze dawaj. Jakim jeziorze? Macie jezioro Poczytam, jakie są zabytki. Uwaga, zabytki Chełmży. Układ urbanistyczny Starego Miasta. Zabytek numer 1. Numer 2. Kościół katedralny Wspaniała Świętej nazwa Trójcy. jeziora. Jaka nazwa? Chełmżyńskie, no Chełmżyńskie. tak. Oczywiście. Jak ziemia wygląda? chełmżyńska, a nie Wade. No dobrze. Dalej. Kościół katedralny Świętej Trójcy. Obecnie konkatedra. Co to jest konkatedra? Więcej do czytania. Jeden z najważniejszych kościołów ziemi chełmińskiej, budowany etapami od 1251 do XIV wieku. Wow, imponujące. Kościół PW to jest PW co? PW Świętego Mikołaja. Okej, dobra. Pod wezwaniem. Pod wezwaniem, dziękuję. Pod To nawet wezwaniem ja wiem takie rzeczy. Nawet ty. Jesteś Mikołajem, więc musisz. Gotycki z końca XIII wieku, odbudowany, czyli w międzyczasie, jak budowali kościół katedralny, to zrobili kościół gotycki, w międzyczasie zdążyli. Z końca XIII wieku, odbudowany po zniszczeniu w 1422 roku. W latach 1850-58 przebudowany na kościół ewangelicki przez dodanie transeptu. Czym jest transept? Dowiemy się za chwilę. Tego już nie wiem. Wieży i dobudowanie kruchty. Czym jest kruchta? Transept. Nawa poprzeczna, część kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium a resztą jego budynku. Transept może być jedno- lub wielonawowy. Lecimy z zabytkami. Numer 4. Brama kamienna, zwana także bramą wodną. Wybudowana w XIV, tak? To też XIV wieku, stanowi pozostałość po dawnych murach miejskich. Numer 5. Ratusz neogotycki z początku XX wieku. No nie, misnęliśmy Fallagiego na koniec. Wielki pech się zdarzył. Czy to znaczy, że przegrywamy to? Że niestety wygraliśmy. Niestety wygraliśmy, o nie. Dobrze. No dobrze, Więc także został 4-0. final boss. Wow. Dobrze, no to byleby nam się dobrze wylosowało. No dobra, ja niestety muszę kończyć w tym momencie, także nie żartuję. to Dogramy już w takiej sytuacji. w takiej sytuacji dogrywamy szybko po prostu. Patrzę na mój telefon, ponieważ pomimo ładowania Już powinniśmy na brazylijskich grinderów już trafiać o tej porze. A coś. A pas jest skąd? A nie wiem. Czy to nie jest jakiś brazylijski grinder? Nie wiem, czy ktoś z czatu wie? Z Włoch. No dobrze. Dobrze, to trzymajmy kciuki w takim razie. Czy Apas to swojak. Ty tam coś po włosku to całkiem potrafisz chyba, co? Coś potrafię. Coś potrafisz. Zdarzyło się rok studiować.
a że uczyłem się jeszcze trochę przed wyjazdem, to teraz to już oczywiście czasy świetności minęły dawno, ale w takiej codziennej komunikacji to bez problemu. Dobrze, ja przyznam szczerze, jak zwykle muszę mieć po prostu jakieś problemy tu. Ponieważ miałem problemy z internetem i przeszedłem na komórkowe, to moja komórka rozładowuje się w trakcie. Ja próbuję zrobić wszystko, żeby ona się nie rozładowała. To Na może ja przykład- cię teraz, o, może No. ja teraz cię zapytam, bo w sumie jako osoba, która nie widziała tego deku w akcji, jakby jak oceniasz te gry i czy na przykład jakiś matchup, który graliśmy, cię zaskoczył? Wiesz Czy co? jakaś karta zrobiła szczególnie dobre wrażenie? To znaczy, w ogóle uważam, że Bardzo dobra ręka. podejście ze stworami jest zaskakująco dużo gier nam zrobiło, ponieważ moim zdaniem tę grę z Monoredem to absolutnie wygraliśmy tymi blokerami, po prostu no, nie ma szans, Preside, bylibyśmy martwi bez tych twoich blokerów. I tak przeżyliśmy na jednym live'a, no ale to zdecydowanie w takim tronie, czy przeciwko tym wężom, też wydaje mi się, że dużo osiągnęliśmy tymi blokerami, więc wydaje mi się, że nie doceniłem tego, jak dużo taki typ potrafi jednak zrobić, jak bardzo potrafi wyciągać grę, więc to jest, naprawdę spodobała mi się ta wersja w tych grach. Naprawdę, tak jak zwykle jestem sfokusowany na tym w deck buildingu, żeby deck robił swoją rzecz raczej i wszystko synergizowało, żeby właśnie każda karta wspomagała inne karty, tak tu po prostu to jak bardzo teoretycznie to jest bo chcemy znaleźć Archomancera, a mamy spele, które wyciągają tylko spele. No ale jednak uważam, że są tego warci jak najbardziej. Także Tutaj wziąłem Dispela z tego Augura nad Ponderem, ponieważ ta ręka jest już dość dobra i będę chcemy chciał raczej przeżyć. bronić combo, które już w zasadzie jest na ręce. Jesteśmy jeden high tide, jeden snap od wina. No i kupił nam właśnie Augur 3 życia, więc nie jest źle. Brainstorm i Lorien, tak? Brainstorm i Lorien i na końcu prawdopodobnie Preordain. Augur Oj, byłby pytanie, dobry, czy ten gdyby... Merchant Scroll jest good enough. To jest zawsze dodatkowy high tide. Pytanie, czy będę mógł wygrywać w 5. turze? Raczej tak, bo on ze speli raczej mi tyle obrażeń nie zada. Raczej nie będziemy musieli bronić Archomancera, myślisz? Mam Dispela, więc No dobra. wolę Dispela w tym momencie niż dodatkową kopię Archomancera. No jasne. Jest Flicker, jest Lont i jest Merchant Scroll. 14% na moim telefonie, które się ładuje i się nie ładuje naraz. Ciekaw jestem, czy jak ja przełączę. Mogą być otwarte wrota. Dobra, to jest ciężkie. Dobra, to teraz będziemy liczyć, czy mamy wina. Czy ty masz super charging? Fast charging. O Boże. To druga ładowarka? Czy ty masz super fast charging, czy fast charging? Super fast charging. Okej, czyli High tide, Merchant Scroll, high tide. 4 many. Snap. Dobra, jest win.
Teraz nie mi skliknąć już tylko. Podejrzewam, że on przestał się szybko ładować z tego względu, że jest mu gorąco. Flicker, Untap 2 lądów, to do 10, Archeomancer, no tak. Nie do 10, do 8. Archeomancer, High Tide i Flicker i tak jest. Może położę go do góry nogami, będzie szybciej oddawał temperaturę. High Nie wiem, Tide. otworzę okno. Szlak, teraz, no, aleś pisze, zobaczył takie hot place'y i się zgrzał. No tak, właśnie. Dokładnie tak jest. A propos pocenia się, to widzę, że tu robisz co możesz, żeby... Tu już mamy wina, także Kurde, no. teraz będę klikał. Dobra, mamy nadal 14%. Podejrzewam, że telefon poniżej 10% zacznie oszczędzać energię na głupich rzeczach, więc zastanawiam się, czy Ja już to wtedy powiem internet szczerze, że zdecyduje. nawet miałem taki głupi pomysł, żeby z okazji tego odcinka nauczyć się jakiejś listy ciekawostek o największych tsunami w historii, ale niestety w tym tygodniu zabrakło czasu na takie rzeczy. No tak. Tak, no do fazy klikania. Faza rozkminy nie jest taka długa w tym deku. Jest nieco intensywna, ale dobra, zagramy Augura, zobaczymy, czy coś się da przyspieszyć. Pytanie, czy szybciej będzie z drugim High Tide'em, czy ze streamem? Chyba ze streamem po prostu. Dobrze. Zatrzymałem się na ratuszu. A no tak, wieża ciśnień. Nie przeczytałem o wieży ciśnień jeszcze. Neogotycka wieża z elementami modernizmu i tak zwanego stylu rodzinnego. Co to jest tak zwany styl rodzinny w wieży ciśnień? Wieża ciśnień znajdująca się przy ulicy Padrewskiego 20 w Chełmży od 2007 roku wpisana do rejestru zabytków. Siedmiokondygnacyjna, czworoboczna wieża reprezentuje rzadkie połączenie stylu neogotyckiego z tak zwanym stylem wernakularnym. Zbudowano ją w latach 1900-1901 na potrzeby tworzonej wówczas sieci wodociągów miejskich. Na jej szczycie znajduje się otoczony fachwerkowym murem zbiornik wodny przykryty czterospadowym dachem. Nauczę się dziś tylu słów. To jest niesamowite, jak fajnie jest grać z tobą w ligi. Obiekt jest w dalszym ciągu eksploatowany. W latach 2018-2019 został poddany renowacji. Co to jest styl rodzinny? Nie wytłumaczyli mi tego. Dobrze. Budynek zespołu szkół średnich, dworca kolejowego, cukrownia. Niesamowite. Cukrownia jest dopiero na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na 12 miejscu pod względem zabytku. Jakiś zespół szkół średnich jest wyżej i budynek szkoły podstawowej numer 2. To jeszcze o chełmżyńskich celebrytach moglibyśmy się czegoś dowiedzieć. O, no oczywiście. Demografia. O, mogę jeszcze powiedzieć o demografii. Według danych z 30 czerwca 2014 roku, czyli 11 lat temu, miasto miało 14 965 mieszkańców. Dane z grudnia 2022. Jednostka osób, ogółem populacja. 13 827. Tak. Z czego 7154 kobiety i 6673 mężczyzn. Dobrze. Oświata. Także teraz tak, chcę, no mamy już dość many, żeby Mhm. zabić przeciwnika, natomiast tu jest niewielka szansa, że zginiemy w upkeepie. Mhm.
Okej, więc chcemy trzymać tego Dispela. Więc chcemy trzymać Dispela. Mhm. I z Dispelem czy jesteśmy bezpieczni? Z Dispelem jesteśmy bezpieczni. Czyli... Chyba, że ja o czymś nie myślę teraz, ale Znaczy znowu, czy Fire Blast gra raczej nie. raczej nie. Ok, 11, tak. Zobaczmy, jak tam nasz telefon. 13%. Dobra, spada powoli. Mam nadzieję, że zdążysz, zanim stream zacznie się koszanić. O, to szybko klikamy. Ja muszę sobie otworzyć tam miszę. Bolty. 2 bolty w grobie. 3 bolty w... Nie, raz, 2. Nie wiem. Dobra, mamy Dispela. Się czujemy bezpiecznie. No dobrze, tutaj teoretycznie Duress Graveyard Hate wchodzi. Tutaj nie wrzucam 3 Hydroblastów, ale 2 jak najbardziej. Usuwam Meeting of Minds, jako że to jest szybki matchup. Capsiza, który ma mało targetów. Archeomancerów chcę zostawić mimo wszystko 4, ze względu na to, że no jest instant speed removal, szczególnie z jakimiś elemental blastami po sidzie. I chcę chyba dodatkowego jeszcze Dispela. Więc usunę Merchant Scrolla chyba po prostu. No i tak jak mówiłem, więcej niż 4 kart raczej prawie nigdy Okej. nie Sage wrzucam. Rose Denizen jest dlatego dobry w tym matchupie, Ponieważ znaczy jest po prostu alternatywnym winconem, jeśli dostaniemy Duressa Jasne. Duressa w streama i Exile z grobu. Mhm. Plus, no Rozumiem. teoretycznie możemy się na 2 high tide'ach z nim skręcić. No dobra, no to w takim razie nie ma co, lecimy. Lecimy, już Mamy jeszcze. submitowałem. Mamy jeszcze jedną szansę w razie czego. No i jesteśmy chyba bliżej niż ktokolwiek. No tak, mamy 2 piłki turniejowe Tak jest. w dość dobrym matchupie, nie najlepszym może. Także słynne ostatnie słowa wypowiedziałem i zobaczymy jak będzie. Tak jest. No. Może chodzi o to, że wystarczy nie wierzyć w klątwy. To jest ten trik. Albo grać dobrze w karty Magic i mieć odpowiednią ilość farta. Tak jest. Ale To to chyba też zbyt może być racjonalne propis. podejście jak na tę grę, także czary zabobony to zdecydowanie Dokładnie. bardziej pewnie słuszne podejście. Mister Krycha jest z Chełmży, pisze Rybaczewa. To ten, co robi wrażenie. I Michał Kwiatkowski, ale to mniej znany. Dobrze. No i ręka z kategorii Lądy i Spele nie jest wybitna, ale jest oczywiście kipem. W tym meczapie najbardziej tak naprawdę nas boli turn to snacker, bo to są te najścia, które są w stanie się z nami ścigać.
A jeżeli jeszcze do tego dochodzi jakaś ilość interakcji minimalna, no to są te problematyczne. To trochę na takiej zasadzie jak Delver w Terrorze. Tak, zdecydowanie potrafię sobie wyobrazić, jak duży Voldaren problem. Epicury są bardzo szybko outperformowane przez moich chłopków. Tak jest. Okej. Jest Ja to będę ciężko. chciał szaflować. No, Denizen nie jest na pewno kartą, którą chciałbyś zobaczyć na samym początku. Nie. No dobrze, nie wygląda to dramatycznie. Jest stream. Stream też nie jest kartą, którą chcesz zobaczyć na początku. Tak, Tak czy inaczej w generalnie. Faladzi pewnie wchodzi, tak? No właśnie nie jestem aż taki pewien, bo są co najmniej dwie karty, które chciałbym tutaj odłożyć. Mhm. I przyjęcie tego jednego punktu obrażeń chyba aż tak bardzo mnie nie boli. Tak, Oleś tu mówi, bardzo, że emocje tak już naprawdę teraz. ten stream to jest martwa karta, więc Tak. ja bym go bardzo chciał mieć w deku. Zagram Brainstorma w main phase. Mhm. Ok, stream na topie. I Denizen na topie i chyba preordain po prostu dwie bottom, albo stream i... Chociaż z Denizenem się szukamy po 2 high tide w tym momencie tylko. Island, A 4 no bo to są... lądy. Tak, nawet Islanda odłożę po prostu. Nie wolałeś w tej turze jeszcze włożyć Fladziego, żeby sobie oszczędzić te 1 damage? No tak jak mówiłem, jakby nie to, że chciałem odłożyć z tego streama na topa, którego w razie czego bym z Faladziego wziął, jeśli by nic innego nie trafił, to stwierdziłem, że wolę zagrać Brainstorma, ale oponent zdiskardował Vampiric Kissa. To znaczy, że no tak, ma dużo takich kart tego typu na ręce. Oby więcej oponencie. Znaczy nie miał też czarnej many, więc może dlatego, ale przede wszystkim Mhm. nie zdiskardował nic z Madnessem. Dispel jest całkiem przyjemny. Tutaj już zagram tego Faladziego. Mhm. Co zobaczymy? Zobaczyliśmy High Tide, Jest czyli to karta. wspaniale. Czy mamy już wina? Nie mamy jeszcze wina. Ze snapem byśmy mieli albo z High Tide'em, albo z flickerem kolejnym. Mamy na razie dość dużo life'a. Jeżeli oponent nie ma 6 hydro na ręce, to jest ok. Mhm. Mamy Dispela. Ja mam 10%. Dures nas nie boli aż tak bardzo. To jest dla mnie po prostu, nie wiecie nawet, jak bardzo jest to dla mnie emocjonujący wyścig, patrząc jak mi te procenty z telefonu spadają. Czy my zdążymy zagrać, zanim ten stream się cały wywali? To jest pytanie. Profesjonalny streaming tylko z Radomirem. Z Prospero już nie ma takich emocji. Załatwił sobie kabel i ma dobry internet. Tak jest. Trzymamy kciuki za Ziomasza i za mój telefon. Jagged Barrens. No dobrze, jak znajdziemy High Tide'a, to po prostu wygrywamy. Nie znaleźliśmy High Tide'a. Więc znajdźmy High Tide'a.
Okej. Nie ma snackerek, więc to jest bardzo dobra wiadomość, bo nie dostaniemy w tym momencie zbyt dużego damage'u z powietrza. A nie, jeszcze przepraszam, jeszcze nie wygrywamy, bo oponent ma spellbombę. Okej. I Duresa. I jest Duress. No dobrze. Czy ty chcesz Loriana zcyklować, czy jak Loriana Nie. ci wyjmie, to tym lepiej? Niech wyjmuje. Wolę mieć 2 high tide i 5 lądów niż... Nawet tego Loriana nie będę cyklował z końcem. Być może. Mhm. Mogę go zagrać za 5 mana. Jeśli dobiorę ląd. Albo jeśli dobiorę brainstorm. No i tak. O, mam ciekawą linię. Mogę cyklować to zacząłeś Loriana, spadać, dobra. 8%. zagrać Arkomancera po high tide i zbejtować spellbombę Mhm. z dispelem otwartym. No, przeciwnik twardo atakuje. Trzeba dać mi szansę nie zablokować. Teraz dobierzemy Islanda po tym cyklu? Nie. No dobrze. Zagram Falagi. Mhm. Brainstorm. 6% nagle jakby przestał się ładować. Okej. Niestety widzowie mamy problemy. Nie wiem jak ja przeżyję zmianę. Aha, już wiem dlaczego, bo ten skurczybyk drugi się podłączył do internetu. Wyłącz się. Fuck. Wyłącz Wi-Fi. Uff. Faithless tak to Looting. jest. Zaczął mi wyciągać internet po prostu. 5%. No niestety. Mój telefon może tego nie przeżyć i to jest problem. Teraz nie wiem, jak ja chcę to rozwiązać, ponieważ... Zagram tu Flickera for value. Dobrze, 4%. High tide. Się będę musiał przenieść. Snap. O, przeciwnik być może będzie mógł nam wszystkie snapy zegzailować, ale spokojnie. 3 high tide. No trzeba było wziąć snapa niestety. High tide. Ja się przenoszę. I czy oponent zagra Blasta? Zagrał Blasta. To zagramy w odpowiedzi high tide'a. I I internet padnie za... zagramy high tide'a. I mogę zagrać Dispel, ale chyba nie chcę. Czy muszę? 7 many, Sage Row to Snap. Okej. Zagram Arkomancera w high tide'a. Okej. Pytanie, czy stream już padł, czy nie? To jest pytanie. Nie padł, żyjemy. Nie wiem jak, ponieważ mój telefon prawdopodobnie ma już jakiś procent. No ale żyjemy, mamy się dobrze. Telefonie, trzymaj się tam. Czy ja nie popsułem? No chyba popsułem niestety.
Nie chcemy No tego dobrze. słyszeć. Mhm. No i to jest ten moment. Dobrze, proszę Państwa. No po prostu dramat. Dramat. Dobrze. Czacie wróciliśmy. Jesteśmy. Czy wszystko widać i słychać? Ja nie wiem, czy mnie słychać, bo bardzo intensywnie myślałem. Zdarzyła się niestety sytuacja niefortunna, czyli udało się skasztanić wygrywającą turę. Także na własne życzenie mamy hard mode, 8 minut na zegarze na grę trzecią. Dobrze, teraz streamie słychać nas obu, jest ok. Potwierdźcie, że jest dobrze i lecimy. Albo przynajmniej średnio dobrze. Działa, dobrze. Jak działa, to się cieszymy. Chcę to przełączać. Dobra. No dobrze. Nie zmieniasz niczego, tak? Wszystko jakby znasz ten matchup, jest ok. Nie zmieniam niczego. Dobrze, to powiedz jeszcze raz, co tam nie wyszło. Szczerze mówiąc, musiałbym zobaczyć powtórkę, ale na pewno tam był win. Ja po prostu no dojechało mnie chyba zmęczenie i późna pora piątkowa. Niestety, trudna gra Magic. To znaczy, tam musiałeś się przebić w tej turze przez pyroblasty. Ja też nie do końca wiem, co tam się działo. Nie, już miałem open sytuację, wiesz? Jest. Keep. Dobra. No dobrze, jest. Ja się teraz skupię na klikaniu. Dobrze. Mało czasu. Oczywiście. Trzymamy kciuki za tym. Ja będę tu coś mówił w tle. Dobrze, no. Zaczynanie od Taplenda spoko, to, że dostajemy 1 damage mniej spoko. Śmierć od Jagged Barensa, najgorsza z możliwych. No dobra, na razie ręka nie jest wybitna, nie jest, mamy, ok, udało się pozbyć streama z powrotem do deku, to jest ważne. Sage Row Denizen jest spoko, ale też dopiero za kilka tur. No ale w sumie to setupujemy sobie jakoś wina, tylko musimy znaleźć High Tide i Archamancera jak zwykle. Byle Czy nie będzie zobaczyć najgorszy snakerki. Scenariusz? Nie zdiskardował snakerki. Jest Mountain, więc jest dobrze. Brainstorm, Denizen, Czy Flickr, potrzebujemy aż Fallaci. 3 Falagich? To jest pytanie. Tak, bo w kolejnej turze sobie zagram 2. Okej. Wolałbym, żeby to była u góry, żeby nie przewijać arkomancerów. Niefortunnie. Okej.
Duress No ten Duress nas aż tak bardzo nie no, boli. pewnie Mamy pójdzie flicker. jakby 3 kopie redundant Tak. efektu. Poszedł flicker, bo był pojedynczy. To zawsze jest. Jak się nie wie, co się wywalić, to wywala się tę kartę, która jest w jednej kopii. No dobrze, to nadal nie ma snakerek. Jest to ok. Czy teraz już te snakerki mnie aż tak by nie bolały? Mnie bolą one w momencie, kiedy zadają mi 6 obrażeń, Mhm. a nie na przykład 2. Oj, oj, oj. Ojej, nie widziałem, co wywaliliśmy. Nie, misnęliśmy z Archeologista. Uff, no nie jest. Nie jest to najlepsze zdecydowanie. Zdarza się nawet. A i Sage of Denizena też mamy już w grobie. Uff. No. Okej, jest jakaś snakerka. Mamy dużo życia, ale przeciwnik ma 7 kart na ręce cały czas, więc to oznacza pewnie, że ma bardzo dużo hejtu na nas. Tak. Nie mamy już Meeting of Minds niestety po sideboardzie, więc jedyna opcja, żeby uzupełnić rękę, to jest karta w stylu Lorien. Która pewnie dostanie jakimś problastem. No a w tym spocie myślę, że na pewno. Okej, to w następnej turze już nie dostanie, bo w następnej turze będziemy mieli spokojnie na obronienie jej dispelem, no ale oponent też może mieć więcej otwartej many. No, gdyby to były... Czy ten falacz nie powinien atakować? Może. Czy nie liczymy na to, że zabijemy oponenta w ten sposób? Raczej nie liczymy i każdą sekundę sobie cenimy. Jasne. Puf. No to jest dobry looting. Zdecydowanie. No, oponent się wytapował, ale jest to bardzo... Okej, zostawił jedną manę, ale jest to bardzo daleko od naszej wygranej na razie. Znaczy przy Arkamancerze możemy próbować się kręcić, nie mamy jeszcze deterministycznego wina, ale możemy go znaleźć i będę to robił na pewno. O, jest Hydroblast, który nic nie robi i chyba przegramy tą grę po prostu, niestety. Do 5. No tak, Więc musielibyśmy Almsy mieć nas teraz... pewnie zabiją. Okej, i Almsy, tak? Tak jest. I Almsy. Niestety było bardzo blisko, ale Ale się nie udało. klątwa Dojo, w którą nie wierzymy, działa i nie została przełamana, więc jest to bardzo dobre 4-1, w sensie do ostatniego momentu. No, twój deck szedł jak przecinak, trzeba przyznać.
Tak, deck szedł dobrze, pilot trochę gorzej niestety w tym wypadku. 2-0, 2-0, 2-0, 2-1 i 1-2 w tym momencie, więc no te Które gry... powinno się skończyć 2-0 niestety. Mhm. No, będzie co Ja może analizować jeszcze dla odpalę tą ciebie. powtórkę od razu i pokażę to Tak, miejsce, tak. gdzie Możesz to zrobić, Gdzie- ponieważ my straciliśmy niestety ten stream. Niestety jak przełączam źródło internetu, to w tym momencie OBS stwierdza, że nie potrafi się połączyć ze streamem na tym kluczu, pomimo tego, że jest taki sam i muszę zrestartować OBS-a. Więc nie mogę urywa mi się stream zreplayować tej gry, i nie wiem urywa mi się czemu. zapis. O, to w ogóle jest dramat. Nie dość, że jej nie zobaczyliśmy, to jej jeszcze nie zobaczymy. W ogóle nie mogę powtórek zobaczyć, czemu. Chyba nie działają od miesiąca, ziomasie, mówi Aimer. O, Wyłączyli, bo modo lagowało. Także nie dowiemy się, bo nie mam też zapisanego tego, ponieważ akurat mieliśmy dziurę w streamie, więc jest to owiane tajemnicą. To jest, jeżeli to nie jest klątwa, to ja nie wiem co. Po prostu nagle wyłączyli mi internet, jakimś cudem przegrałeś. Nie wiadomo. Nie wiadomo. ale przynajmniej nikt nie zobaczył mojej kompromitującej sekwencji zagrań w tej turze. Także No, pozostanie to moja słodka nie tajemnica, jak to wyglądało. tak, Ale samym chętnie zobaczycie powtórkę. albo zagrałeś perfekcyjnie, tylko nie dało się tego wygrać. Nie. Myślisz, że to Wcześniej nie zdarzały ten, się nie jakieś ten tam case? drobne misplaye w tych wcześniejszych gierkach, Mhm. ale w tej grze po prostu jakby no from the jaws of victory, jak to się mówi, wyszarpałem przegraną. O, tak. No, więc No nic. tak czy inaczej. Także z mojej strony to tyle. No, więc dobra, przełączymy się I nie już wiem, czy na... jakieś końcowe masz uwagi. To znaczy, no, szczerze mówiąc, to gratuluję, bo byłeś chyba najbliżej wszystkich na razie naszych gości wygranej ligi i zrobiłeś to własną konstrukcją, więc jest to, jak dla mnie, to podwójnie imponujące, ponieważ no, chyba nikt inny nawet nie podjął tej konstrukcji, ty tylko nią grasz. Tak, to mnie w ogóle troszkę dziwi, bo ja jak patrzę na tą listę, to ona się jakby składa sama, bo mamy tak naprawdę 8 kopii flickerów, które możemy grać, 8 kopii augurów, arkomancery, high-tidy, no i cantripy same, więc nic prostszego. Lądy w jednym kolorze. Także nie jest to deck z kategorii cuda na kiju. Jest tak, nic. no jest to ciekawe, że nikt tego nie podjął w ogóle, i nikt nie stara się rozwijać, zwłaszcza, że widzimy, że ten deck jest po prostu, no, tu pokazał, że potrafi grać praktycznie przeciwko każdemu rodzajowi decków, bo mieliśmy i niebieskie z counterspellami, i mieliśmy szybkie zielone combo, i mieliśmy duże potwory, i mieliśmy czerwone spalania. Tak, wygraliśmy i na mieliśmy... Monoreda, wygraliśmy na Delvera, wygraliśmy na Trona. Tak. No na tego Trona to ciężko Także było nie mieliśmy... wygrać akurat, bo to... Ale mieliśmy Natomiast nie cały trafiliśmy pokrój na decków. najgorsze matchupy, całe szczęście. No tak, no ale w sumie to wróżki to jest ten jeden najgorszy matchup, więc no szczerze mówiąc, bardzo imponująca liga, naprawdę, więc gratuluję Ci deku i gratuluję Ci wyniku i no nie było to 5-0, zawsze brakuje, jest ten niedosyt, ale było bardzo blisko, więc ja w moim serduszku to będzie 5-0. W sensie pokazałeś, że deck naprawdę potrafi wykosić, no a że czasem akurat jest dzień, w którym popełnimy błąd lub dwa,
to się zdarza. Znaczy wiadomo, że wynik jednej ligi tutaj nie świadczy o sile deku, czy to byłoby 2-3 czy 4-1, to nie można jakichś wielkich wniosków wysnuwać, natomiast no, ja ze swojej strony mogę powiedzieć po Pokazuje, że się zagraniu da. tej liczby lig większej nieco i graniu też na żywo, że, no, że jest to jakby konstrukcja legitna. Tak, na pewno mnie zachęciłeś do tego, żeby go złożyć, zwłaszcza, że wszystkie karty mam, więc tak, patrzę na to. Tak, zdecydowanie, nie masz Czyli tam jeszcze żadnych dziwnych kart. fleksik na koniec, także... Tak jest. No Także i może na żywo się uda kiedyś Mirrora zagrać. tak. Ja mogę ci obiecać, że postaram się na przyszły tydzień na lokalną ligę złożyć ten deck. Zwłaszcza, że uwaga widzowie, jest on przyjemniejszy do grania na żywo niż wydaje się, przynajmniej to jest moja opinia, niż nie jest tworowy High Tide, ponieważ posiada deterministyczne combo, które można zrobić w 2 sekundy. Tak, to co już mówiłem, to Ajmerowski pisze, że lupowanie przez 10 minut na żywo wygląda w ten sposób, że zagrywamy, mamy 3 efekty High Tide'a i pokazujemy rękę i mówimy wygrałem. Ewentualnie po prostu pokazujemy jeszcze streama w deku, że jesteśmy w stanie znaleźć. Tak, także jest to bardzo dobre i uprzejme dla przeciwników również. I więc polecamy na pewno te konstrukcje. Niech ktoś tym jeszcze zagra i powie, jakie są jego uwagi. Może tu uda się no jeżeli meta się nie zmieni, to nie teraz na Paupergedon, ale już na Mistrzostwa Polski czy Common Katowice. Mam nadzieję, że się wybierasz na jedne bądź oba. Prawdopodobnie na oba i na Paupergedon nie ten najbliższy, ale ten jeszcze kolejny też bym chciał, chociaż nie wiem jeszcze jak to się uda. Może się uda namówić pajaca numer 1 z czatu, ale to może nie być łatwo. No i co, bardzo, ja też na przykład chętnie znaczy też bym się ucieszył, gdyby ktoś temu dekowi dał szansę i nim trochę pograł, bo no zawsze jest przyjemnie się wymienić doświadczeniami, tak? Każdy troszeczkę inaczej patrzy na Magica, ma troszeczkę inne obserwacje i takie rozmowy tak naprawdę mi się wydaje, że są najbardziej progresujące, jeżeli chodzi o rozwój. A No gdzie jest tak, w ogóle Paupergedon, ten nie najbliższy, tylko jeszcze kolejny? No właśnie, wydaje mi się, ponieważ tam nie było informacji, on zwykle był w Rzymie, ale słyszałem, że on ma być znowu w Lucca i ponieważ będzie znowu na mnóstwo osób i będzie połączony z Eternal Weekendem i tak dalej, i tak dalej. I niech tu proszę czat potwierdzi, czy właśnie ktoś z Was wie, czy on jest w Rzymie, czy on jest w Lucca. Rozwój to chyba akurat tu na temat w Katowicach. Sami najwierniejsi na czacie, więc się nie... Tak. No dobrze, no to w takim razie... Ale nie najlepiej poinformowani za to. Tak. Dobra, tak, pora jest późna. Tak jest, my będziemy kończyć, więc dziękuję Ci raz jeszcze. Zwykle Prospero miał jakieś informacje na koniec. Dziękuję. No, dzięki. Ja tu w takim razie przełączę się już i w takim razie żegnam Was. Bardzo dziękuję tym, którzy zostali z nami do końca. Byliście prawie świadkami historycznego wydarzenia i przełamania naszej klątwy, ale jednak działa. Więc do zobaczenia i nie Prospero, czy już za tydzień, czy nie, więc po prostu nie będę więcej Was dezinformował. Śledźcie naszego Discorda i dowiecie się o wszystkim. Trzymajcie się. Na razie.